Każda historia to nowe odkrycie, a rozmowa ma niezwykłą moc łączenia nas wszystkich. Jeśli te rozmowy są dla Ciebie wartościowe i chcesz być częścią tej podróży, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz udostępniania odcinków, które mogą zainspirować także innych. Dzięki Waszemu wsparciu możliwe jest tworzenie jeszcze większej liczby takich rozmów. Dziękuję, że oglądacie W ogniu pytań. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Jeżeli widzimy się tutaj po raz pierwszy, ja mam na imię Oskar, jestem prowadzącym podcast W ogniu pytań. I dzisiejszym moim gościem jest Jadwiga. Dzień dobry. Dzień dobry, Oskar. Taką tradycją, można by powiedzieć, tego podcastu jest, że proszę moich gości, aby przedstawili się sami, powiedzieli, kim są, czym się zajmują, co jest ich pasją, co jest ich hobby i o czym dzisiaj będziemy wspólnie przez najbliższe, podejrzewam, 1,5–2 godzinki rozmawiali. Także zapraszam Cię. Przede wszystkim dziękuję, że mnie tutaj zaprosiłeś dzisiaj. Dziękuję, że przyjechałeś, taki kawał drogi do mnie. No trochę było. No to w sumie drugi koniec Holandii. No, ale... Drugi koniec Holandii to jest 200 kilometrów. Ale no zawsze to drugi koniec. Dlatego chciałam powiedzieć, Holandia nie jest w sumie taka duża, żeby nie pokonać takiej odległości. No, kim jestem? Jestem kobietą, jestem mamą 2 dorosłych dzieci, bardzo dorosłych. Syn już ma wnuka, 5 lat, także jestem bardzo dumna, cieszę się i to jest mój cały świat. Córka też teraz za mąż wyszła w tym roku. Było piękne wesele w Grecji na plaży. Wow. Także było cudownie. No i co jeszcze o sobie? Aktualnie nie pracuję i stąd się wzięło dalsze moje wszystko. Wszystko, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiali. Tak. To taki króciutki wstęp i przejdźmy może do tego, jak znalazłaś się w ogóle w Holandii i skąd pochodzisz z Polski? Kiedy się tutaj przeprowadziłaś? Jak to się wszystko ze sobą ładnie w całość połączyło? No, takie ciekawe pytanie. No, moje miejsce urodzenia w Polsce, w ogóle nasze, jako naszej rodziny, to jest zachodniopomorskim. Ja urodziłam się w Szczecinku. No, stamtąd pochodzimy, ale ostatnie lata mieszkaliśmy na Śląsku, koło Rybnika. No i tam zostały dzieci nasze. A my przyjechaliśmy tutaj do Holandii. Najpierw przyjechał mój mąż. Był 2 lata tutaj sam, pracował. No ale wiadomo, że sam nie był w stanie też utrzymać siebie tutaj. I później jeszcze nas tam w Polsce, więc ja tak sobie rozmyślałam, że tak, żeby pomóc, żeby coś zrobić z tym, bo no nie można jednego człowieka tak obciążać tym takim balastem całym. Więc postanowiłam takie kroki podjąć, a to nie było łatwe, bo córka wtedy miała 14 lat. No, syn był już pełnoletni, ale bez 7 lat różnicy między nimi. No i tak mówię, no zobaczę, pojadę do tego taty, zobaczę jak to będzie wyglądało. No i się tak stało, że dostałam pracę, dobrą pracę, no i zostałam. I taka konfrontacja z córką, no bo o nią głównie też chodziło, bo to niepełnoletnia była. W Polsce, tak? Tak, ona nie chciała tu przyjechać w ogóle. Nie, w odwiedziny tak, ale żeby zostać i mieszkać nie. No i to była taka najtrudniejsza decyzja do podjęcia, co teraz robić. A powiem szczerze, że trzeba było podjąć jakąś decyzję taką konkretną, bo nie dało się żyć. Jak wyglądała twoja adaptacja do nowej kultury tutaj holenderskiej? Moja? Czy ciężko było, czy Dla mnie nie. łatwo? Dla mnie nie. Ja przyjechałam tu bez znajomości żadnego słowa. Podobało mi się dankjewel. O, tak fajne było. Takie dźwięczne. No, takie ładne. I tak ja nie miałam problemu. Zawsze byłam taka ciekawa. Próbowałam coś tam do tych ludzi mówić, chociaż nie rozumiałam, to pokazywałam.
Mąż mówi, no to teraz zapytałaś coś jakimś jednym słowem, no to teraz, no słuchaj, taka mądra jesteś, no to dawaj, nie? No i tak męczyłam go, albo mojego brata, bo jeszcze wtedy mój brat tutaj mieszkał. No to co oni powiedzieli? Jak to było? No ale później do pracy właśnie jak poszłam, to wspomagałam się językiem niemieckim, ale jak też nie znałam Ciężko. tak dobrze, tylko takie podstawy komunikacyjne, ale to mi ułatwiło tutaj też takie pierwsze kroki, Ja naprawdę. przyjeżdżając, od ilu lat jesteś już w Holandii? Ja jestem 13, a mąż 15. Okay. No ja przyjeżdżając 8 lat temu znam niemiecki, powiedzmy. Chodziłem do klasy niemieckojęzycznej, tam jakieś brałem udział w wymianach polsko-niemieckich, także ten niemiecki w miarę dobrze znałem. No to pięknie. Przyjeżdżając tutaj miałem nadzieję, że ten niemiecki będzie przydatny i jakże bardzo się rozczarowałem po przyjeździe. Bo to taki miks trochę niemieckiego, trochę angielskiego, trochę francuskiego. To prawda. To, co jest napisane, to w ogóle inaczej się wymawia i to taki tak zwany mindfuck miałem, bo kurde, gdzie ja w ogóle jestem? Po jakiemu oni do mnie rozmawiają? I do tej pory nie przepadam za tym językiem, szczerze mówiąc. Rozumiem, co mówią, ale sam wolę mówić po angielsku. Nie lubię tego harczenia ich, tego... No Jakoś powiem tak. ci, to jest problem językowy dla nas, bo my od dziecka jesteśmy uczeni innej dykcji, innego wymawiania. Język i polski jest taki delikatniejszy troszeczkę. Może nie delikatniejszy. Ma większy zasób słów, ale też to Też. brzmienie jego, nie? Ten Tak. klink taki, to inaczej. I nasz język też układa się do podniebienia inaczej i wtedy my mamy problem tutaj w holenderskim właśnie wymawiać takie te ich słowa, zdania. No ja mam problem do tej pory, bo nawet się tego czasami wstydzę, ale już teraz może trochę mniej, nie? Bo no nic na to nie poradzę. No mój język jest tak ułożony od dziecka i tak trudno mi te głoski niektóre wymówić. Mnie na przykład dużo prościej się wymawia język niemiecki, mimo że jest taki uważany za jest taki szorstki, bo jest ostry twardy, język. tak. To o wiele łatwiej mi to przechodzi przez gardło. No bo my pochodzimy z innej strony Europy. Z innej strony Odry. No niech będzie. Jakie różnice między Polską i Holandią zauważyłaś przez te lata? Może chodzi mi, no bo krajobraz, no to można by dyskutować wiele, bo to jest płasko i nie ma drzew. Mówimy o Chociaż kulturowych myślę, że te sprawach. okolice Maastricht już znacząco się różnią się od tych, w których nagrywamy, czyli okolice Rotterdamu. Bardzo się różnią. Tutaj nie ma drzew, jest płasko, a tam już chyba jakieś górki są, lasy. Tam jest pięknie. Tam jest naprawdę pięknie. Limburgia jest piękna. Spacery i w ogóle to daje mi też dużą przyjemność. No ale jeżeli chodzi o różnice kulturowe, to zauważyłam, że ci ludzie są bardziej tacy uśmiechnięci i tak znienacka, jak przechodzisz chodnikiem, czy w sklepie, czy gdziekolwiek, ktoś dłużej na tobie zatrzyma wzrok, no to już tak ci powie te hoj, albo coś zagada. Albo uśmiech rzuci i to jest takie fajne. Nawet jeżeli to jest fałszywe, nie w 100% prawdziwe, ale to nieważne, bo co oczy widzą, to mózg potem to odbiera, tak, nie? Dokładnie. W Polsce jak się spojrzy na kogoś, on odwzajemni to spojrzenie, to zaraz gdzieś się ucieka wzrokiem. Może lepiej nie mówmy, nie? Jeszcze zaraz w zęby dostaniemy od kogoś. No powiesz dzień dobry, a ty powiesz, a znam ją? Co to za jedna, nie? W ogóle i takie, wiesz, no... Nie, ja ogólnie to, wiesz co, każdy kraj ma coś. Ja nie mówię, że tutaj jest rewelacja i nie wiadomo co, ale przynajmniej jest jakaś stabilizacja, jest spokój, jest inne podejście do wielu rzeczy. Mówi się, że jest drogo, bo jest drogo, ale na przykład płacisz ten ballasting, tak, do tego urzędu skarbowego tak zwanego, odprowadzasz te pieniążki, to jest egzekwowane jakoś. Ja tam polityką się nie zajmuję, ale, ja też nie. ale jestem. przynajmniej jest to jakoś egzekwowane i jakoś to wszystko działa, funkcjonuje i jest fajnie, nie? Fajnie, mówię tak, nie? No, fajnie, bo... Bardzo sympatycznie. Bo przynajmniej jest dużo rzeczy dostępnych. No ogólnie
Ja jestem Jest za, też za takim systemem. dużo różnic. Może będą nas oglądały osoby w Polsce mieszkające, które nie mają jakby wiedzy i doświadczenia, jak to wygląda w Holandii. Na przykład tutaj jest podatek też od samochodu, który się płaci raz w roku, raz na kwartał bądź miesięcznie. I jest on uzależniony też od tego, czy to jest samochód benzynowy, czy diesla. I jest to w zasadzie spora kwota. Jeżeli jest to większy samochód i jeszcze z silnikiem diesla, to jest paręset euro na kwartał. Dodatkowo jest płatne ubezpieczenie zdrowotne, o którym też chyba nie wszyscy wiedzą. To jest Oskar, troszkę tak jak w Stanach Zjednoczonych. no zobacz, tak się mówi, ubezpieczenie zdrowotne jest płatne, bo my sami musimy to płacić, tak? Ale w Polsce się o tym nie mówi. Płatne, jeżeli tylko, pracodawca daje ci pracę, wypłaca ci wypłatę, ale on już pobierane. tak ci z tego odciąga i to jest pobierane, więc to, czy to jest w tej formie, czy to jest w tej formie, to nie wiem. Na jedno wychodzi. No tak. No chyba, że ktoś nie pracuje, to wtedy nie płaci? Nie wiem. No właśnie też nie wiem. Ja się nad tym nie zastanawiałam, ale... Że są dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli ktoś zarabia poniżej jakiejś tam kwoty, może się starać od rządu o Znaczy ja mówię o Polsce, refundację. że jeżeli ktoś nie pracuje, to nie wiem, jak to jest chyba rozwiązane. Z Urzędu Pracy dostajesz no czyli takie jednak to tak samo. ubezpieczenie. A tutaj po prostu też się dostaje jakieś tam wsparcie finansowe, bo właśnie to jest tak fajnie wszystko tutaj rozwiązane, że nie musisz się martwić tak naprawdę. Ale też ze swojej strony powinieneś coś dać, tak? Bo musisz się zameldować, musisz jednak opłacać ten podatek, czy ten wywóz śmieci, czy w ogóle. I potem jedno w drugie wchodzi. Ale to jest fajnie działające i funkcjonujące, bo przynajmniej jakiś porządek jest. Tak, to jest coś za coś, bo jeżeli ktoś tu przyjeżdża do pracy i mieszka na tak zwanym mieszkaniu agencyjnym, czy na pokoju, no to dużo rzeczy jakby omija go. Nie musi płacić za śmieci, nie musi płacić jakichś tam podatków, za wały tak zwane. Także jak ktoś chce mieszkać sam, to już się te opłaty troszkę zwiększają. No to wiadomo, wszędzie tak jest przecież, nie? Ale ogólnie ja tutaj poczułam się szczęśliwa, bo powiem szczerze, że w Polsce nie używałam tego słowa, bo nie byłam szczęśliwa. Każdy może powiedzieć inaczej, każdy o sobie... Każdy ma inne doświadczenie. Tak, też. każdy ma inne doświadczenie. I ja natomiast dużo się zastanawiałam nad sobą, nad swoim życiem i tak w ogóle i sobie pomyślałam, no choćby człowiek nie wiem co robił, to bardzo ciężko jest, trzeba drapać tymi pazurami to życie i poświęcać tyle czasu, wypalać się, naprawdę się wypalać, żeby tą rodzinę utrzymać. I ja do tej pory jestem na nie, no sorry, może ktoś powie, że no co ona tam gada, ale nie, bo ja poczułam to na sobie, tą różnicę. I kiedy tutaj przyjechałam, to ja poczułam tą stabilizację i jak mi wpłynęła pierwsza wypłata na konto, to ona była na czas i była pełna i nie było oszukane, tak? Wszystko było naprawdę, wiesz, ja pierwszy raz to tak powinno. Sprawdzaliśmy te dokumenty, to wszystko, żeby tam gdzieś nie było jakichś podchwytliwych szczegółów. No nie było. No nie było i to mi się podobało, bo wtedy zaczynaliśmy razem oddychać, tak, nie? Szczerze mówiąc. Drogi widzu, słuchaczu, jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego podcastu i pomóc w tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz postawić prowadzącemu wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej, w opisie podcastu. Każda kawa to nie tylko radość i motywacja, ale także możliwość tworzenia coraz lepszych odcinków. Pamiętaj również o 2 ważnych krokach: subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki temu algorytm YouTube będzie mógł dotrzeć z tym podcastem do nowych odbiorców. Jeśli ta rozmowa zainspiruje lub przekaże coś wartościowego, udostępnij ją dalej. To naprawdę pomaga promować wartościowe treści. A teraz wracamy już do rozmowy. Dobra, jeszcze jedno mam takie pytanko o, tak powiem, oczekiwania versus rzeczywistość. Czym różni się to życie w Holandii względem oczekiwań, zanim przyjechałaś do Holandii? Czy miałaś jakiś taki w głowie obraz, jak ta Holandia wygląda i to uległo zmianie po przyjeździe? No,
Teraz muszę sobie pomyśleć, bo to było dawno trochę. No bo Holandia jest tak kojarzona. Wiatraki, tulipany, tak zwana marihuanina. No to nie, ja o tym nie myślałam. Ja myślałam raczej tak o stabilizacji, o spokojnej głowie, żeby móc normalnie funkcjonować. I chcę podkreślić tutaj, że ja nie przyjechałam po to, żeby się wzbogacić i później sobie za te pieniążki coś tam kupić w Polsce. No bo mieliśmy dzieci, tak, rodziną jesteśmy, więc tutaj patrzyłam pod innym kątem, żeby jakoś ustabilizować to życie, żeby jakoś w miarę normalnie starczało na opłaty, żeby zapewnić to mieszkanie i jakiś dach nad głową, żeby było. No bo wiesz, my mieliśmy tak trudno, dlatego że też dzieci chorowały bardzo dużo i mocno, syn szczególnie od urodzenia, więc byliśmy wyczerpani. Może też stąd to się tak wzięło, to wszystko, bo trzeba było to wszystko ogarnąć. Ja nie pracowałam, tylko mąż i to tak, ale znowu dziecko jest najważniejsze, tak? Więc tu staraliśmy się robić, żeby jakoś to wszystko fajnie zapewnić, czy jakieś sanatorium, czy jakieś tam takie inne wyjazdy, czy po prostu podejście do życia inne, żeby zmiana mieszkania, czy w ogóle dbanie o to, żeby było zdrowe. No właśnie, też wspominałaś o swojej chorobie, która cię w pewnym momencie dopadła. Czy możesz coś troszkę więcej o tym powiedzieć? Jak się dowiedziałaś o diagnozie? Jak w ogóle na to zareagowałaś? To jest taki trudny moment, ponieważ w 2015 roku zmarła moja siostra, młodsza ode mnie o 3 lata. Niezdiagnozowana raka piersi. No i krótko mówiąc, było za późno na uratowanie. Tak myślała sobie, że właśnie za dużo pracowała, stąd ten boli kręgosłup i tak dalej. Dlatego trzeba się badać i ta profilaktyka jest ważna, tutaj przy tym wspomnę. A ja później, bo nie będę o tym szerzej mówić, bo to taki bolesny bardzo temat jest. A ja później po 4 latach u siebie wykryłam też guzka w piersi lewej pod prysznicem. Podczas kąpieli właśnie coś dziwnego. Tak poczułam. I mówię, to tak, jakoś takie dziwne to jest. Mąż mówi, to idź do lekarza. Jasne, do lekarza, nie. Tu już menopauza się zbliża, jakaś tam menstruacja i pewnie co z tego, jakieś tam coś tam się porobiło. Ale sobie myślę, nie, siostra zmarła, więc to trzeba lepiej zbadać, bo nigdy nie wiadomo. I wtedy pracowałam też w szpitalu, więc miałam taki szybszy dostęp. Nie szybszy, bo to nie znajomości, nie, absolutnie, tylko po prostu byłam tam i podeszłam w przerwie do tej recepcji, gdzie znajdowało się rentgen i USG i w ogóle mamografia przede wszystkim. Poprosiłam, żeby zrobiły mi termin jak najszybciej, bo coś wyczułam, więc na drugi dzień już miałam praktycznie umówione badania. Na 3. dzień miałam już ten tunel do skanu przygotowany. Pan doktor też mnie zbadał w tym samym dniu, w którym poszłam, to tam jeszcze na to badanie i się okazało, że coś jest nie tak, coś jest niefajnie. I to nie są cysty, powiedział. Ale ja nie mogę tego stwierdzić, ponieważ nie mamy biopsji i tak dalej, i tak dalej. To ja już czułam, co to będzie. I wtedy mówi, to co, pobieramy teraz, czy nie, czy chcesz poczekać? Nie, teraz. Ja chcę to wiedzieć, bo już tak czułam, że to już będzie to i tak popłakałam się wtedy, ale cóż, co? Trzeba przyjąć, przecież nic nie zrobię, nie wezmę sobie i nie wyjmę, tak? Tylko później te myśli takie różne się kołotały, ale później potoczyło się wszystko fajnie, dlatego fajnie mówię. Niektórzy może powiedzą jakaś trochę coś nie tak chyba ma z głową, że tak mówi o raku i tak dalej, ale właśnie od tego podejścia wszystko zależało, naprawdę. Ja nie będąc świadoma tego, po prostu taka jestem. Podchodziłam do tej choroby w inny sposób niż wszyscy, może nie wszyscy, ale niż większość.
Bo ja to po prostu przyjęłam. Gdy pani doktor odczytała mi wynik, to sobie pomyślałam, no co, to już? Już w sensie tym, że trzeba się zbierać stąd, nie? No ale dobra, przedstawiła mi, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Okej, w porządku. No to miałam wybór, taki, dodatkowe badania. Nie był rozprzestrzeniony, więc nie było jeszcze za późno, aczkolwiek był bardzo duży już jak na taką sytuację, bo miał 2,5 centymetra, więc Jak w ogóle cały proces leczenia przebiegał? no powiem ci, że bardzo fajnie. Okej. To znaczy nie był przyjemny, był okropny, tak, bo to była chemioterapia. Mhm. Miałam 8 takich cykli, 4 różne i 4 też różne inne. Przy tym drugim to strasznie bolały kości, bo takie zastrzyki okropne dostawałam, że wtedy się dowiedziałam, jak szkielet człowieka wygląda z bólu. No, ale co? Ale trzeba było to przejść i pamiętam jeszcze słowa mojego syna. Powiedział, mama, nie poddawaj się, nie? No ja tak sobie pomyślałam, no nie, oczywiście, że nie. No tak, ale ty jak potem przyjdzie coś takiego i będziesz cierpiała albo coś, to potem powiesz, dobra, już niech się dzieje co chce i zwątpisz. I to mi tak utkwiło, szczerze mówiąc. Nawet mu o tym nie mówiłam, później nie przypominałam, ale miałam cały czas to w głowie, żeby nie zwątpić, nie? Ale byłam jakoś tak ogólnie pozytywnie nastawiona mimo tego cierpienia. No nie było to fajne. Mindset. No. I powiem ci, że to mi dobrze zrobiło też w tej mojej chorobie całej. Ja nawet nie używałam słowa walka. Bo walka kojarzy się z czymś złym, nie? Walka, po co walczyć? To chyba jeszcze będę swoje ciało osłabiać? Nie, to nie dla mnie. I wiesz, przyjmowałam to, co było, rozważałam te propozycje, które tam mi przedstawiano, jak to będzie wyglądało, co to zrobić, no bo trzeba było, po badaniach się okazało, że to jest genetyczny rak. No i trzeba było podjąć jakieś decyzje, w jaki sposób to będzie leczone. Więc ja podjęłam decyzję, żeby usunąć obie piersi. Pierwszą tą z tym rakiem, a drugą tak prewencyjnie. No i jeszcze jajniki za rok były usunięte, bo właśnie on miał takie tendencje, że przerzucał się na te właśnie organy. No i dobra, i do widzenia. I wzięli mnie na warsztat, tak. 8 godzin trwała operacja i ja nie myślałam o tym, bo ja ufałam, naprawdę im tu ufałam, bo podejście było i leczenie naprawdę wspaniałe. Warunki, w jakich byłam. Było w Polsce czy w Holandii? Nie, tutaj w Holandii, w Maastricht, w tym szpitalu uniwersyteckim. I naprawdę to było coś wspaniałego, że tak powiem, bo ta opieka, którą byłam otoczona, no nie tylko ja, pacjenci są tak otaczani tą opieką. I to całe podejście, to całe leczenie, że no, syn jeszcze powiedział, mamo, ja tu wszystkie pieniądze dla ciebie dam, jeżeli będziesz potrzebowała, to wszystko dla ciebie to jest tu. W razie czego nie ma problemu, pamiętaj o tym. Ja mówię, dziecko, nie no, płacimy to ubezpieczenie, tak, więc tutaj wszystko pokryło mi to ubezpieczenie, naprawdę. Naprawdę nie dopłacałam nic. No jedynie to właśnie to ryzyko własne, ale to tak. trzeba się z tym liczyć. To było nic, taki pikuś w porównaniu z tym, ile ta operacja kosztowała, tak? Domyślam się. No. Bardzo dużo za wszystkim. I ja nie myślałam o tym, jak i co później to będzie, bo tym lekarzom właśnie zaufałam. Tylko jak oni dadzą radę te 8 godzin ponad operować mnie? Przecież to jest cały dzień roboczy. Ja nad nimi myślałam, jejku, jak oni... Przecież co, nawet do łazienki nie wyjdą, Mi się czy wydaje, nie zjedzą, że są no nawet jak jakieś to? takie operacje, które jeszcze dłużej trwają i oni, nie wiem, czy oni wtedy zmieniają się, czy... Nie mam pojęcia. A, Nie pytałam. To jest strasznie wyczerpująca chyba praca. Też Bardzo. trzeba być cały czas skupionym, cały czas uważnym. Nie może gdzieś się rozmyślić. No. Bo wiesz Jest co, ciężka praca. bo ja jeszcze tutaj dodam, że oni takie cudo zrobili, że ja do tej pory jestem w szoku. No nie dość, że tak fajnie usunęli mi te piersi 2, to
ja miałam problem i taki zawsze, jak to się mówi, no nie defekt, tylko... Jejku, zapomniałam tego słowa. Dobra, miałam takie kompleksy takie miałam na punkcie mojego brzucha, nie? I mówię, kiedyś sobie nazbieram pieniędzy i zrobię sobie operację plastyczną tego brzucha. No i zobacz. I tak się potoczyło wszystko, że no, trochę sobie żartuję, ale tak do tego podchodzę. To jestem ja. Rak dał mi ten prezent prawie na 50, no i zrobili ze mnie Barbie. No to, co było w brzuchu, przenieśli tutaj na górę, tak? Przenieśli również naczynia krwionośne i nerwy. Także wszystko jest naprawdę wow, mega robota zrobiona. Także brawo dla tych chirurgów plastycznych. No i brawo dla ciebie za wytrwałość. No też, dziękuję. Dziękuję. A czy miałeś jakieś takie momenty zwątpienia podczas całego procesu? To chyba każdemu przychodzą takie myśli, ale to były myśli. To nie było takie zwątpienie. Chwilowe, powiedzmy, wahania. To takie przelotne myśli, że a co jak to się stanie naprawdę, jak by się nie udało, aczkolwiek raczej o tym nie myślałam. Przyjęłam to tak jak jest i po prostu tak sobie to przemyśliwałam i to przeszło i to było dobre. Dzisiaj wiem, że to było dobre podejście właśnie. Czy zaszły w twoim życiu jakieś zmiany po zakończeniu tego całego ciężkiego okresu? Tak. Ale nie takie jak to mówią, że no bo teraz bo taka choroba daje do myślenia i potem człowiek się tak jakby na nowo urodził i tak dalej. To nie w tym sensie, tylko ja po prostu już nie pracowałam. Miałam dużo czasu na rozmyślania i tak sobie czytałam na różne tematy związane z wieloma takimi aspektami życia, różne książki i w ogóle słuchałam podcastów. Wyciągałam wnioski. I stąd zaczęły zachodzić takie małe zmiany najpierw, bo ja jeszcze dużo naprawdę nie wiedziałam na temat podświadomości na przykład, tego wewnętrznego dziecka, rozwoju osobistego takiego. Kiedy w ogóle to się u ciebie zaczęło? No bo nie wiem, czy tutaj... to poza kamerami mówiliśmy. Jadwiga też uczestniczyła w projekcie Inner War Saga, Tak. w którym ja teraz jestem w treningu Adepta. Robimy im reklamę. No bo taką mikro możemy zrobić. No. Ja jeszcze nie skończyłem, także to nie reklama, nie mogę do końca się wypowiedzieć, ale ty skończyłaś, więc możesz coś o tym powiedzieć. Kiedy to w ogóle u ciebie się zrodziło takie zainteresowanie tego typu tematami? No bo widzisz, tego raka to miałam 5 lat temu. No i tak pomału czytałam różne książki o własnej wartości, jakieś tam czuła przewodniczka, jakieś tam różne, czy tam odwojdyło jakieś, pani Agnieszki Agnieszka chyba na imię, takie podcasty. Kroczek po kroczku. Tak, krok po kroku, i tak coraz kropek. bardziej mi się to tak podobało. Ja tak bardzo chciałam, bo ja, nie znałam siebie, ja nie wiedziałam, kim jestem. No bo ciągle dom, praca, dzieci, to taki człowiek był wyczerpany. Aż doszłam do tego, że coś tutaj we mnie tak... Ja nie powiedziałam, doszłam do tego. No tak, doszłam do takiego wniosku, że to przecież nie jestem ja. Coś tam jest nie tak. Dlaczego ja nie mogę być sobą? Co jest nie tak? Ale kim ja właściwie jestem? O co w tym wszystkim chodzi? A może gdybym zrobiła coś innego, to może bym się dowiedziała czegoś? I tak od książki do książki, od podcastu do podcastu trafiłam na reklamę na YouTube Pawła Pawlaka właśnie. Sobie tak na niego patrzę i mówię, jaki fajny głos ma ten facet. No taki naprawdę, ten głos mnie tak urzekł. No ale patrząc na niego, wytatuowany, potężny, długie włosy, nie? Jakiś tam wiking. Ale okej. Ale ma coś wartościowego do przekazania i dobrze mówi. Ja to tak chłonęłam. Ja go pamiętam sprzed gdzieś 10 lat, jak on jeszcze prowadził z kolegą ten Barbell Brothers, czyli ten z trójboju siłowego. Oni tam umieszczali jakieś filmiki na YouTubie i on był właśnie taki mega wulgarny, mega taki, starał się być męski.
I właśnie pewnego razu, to było chyba w tym roku zresztą nawet, trafiłem na jego film jakiś na YouTubie, właśnie już z Inner War Saga. No i byłem w szoku. Bo ja miałem go w pamięci jako właśnie takiego, wiesz, takiego No. samca brutalnego, który tam nie przebierał w słowach i nagle patrzę, a on tu od podświadomości gada, ale coś. Mówię, o co tu chodzi? No to musiałeś zupełnie inny odbiór mieć, bo już go troszeczkę znałeś miałem z inny innej obraz strony. w głowie jego. Ja nie natomiast, no. Ale mówię, no mój mąż jakby go zobaczył, to by powiedział świr jakiś, nie? Co on tu ma do powiedzenia? Jakiś gościu będzie mi coś tam gadał takiego. Ale ja nie, ja nic nikomu nie mówiąc, wbiłam się właśnie na... też jakiś podcast tam miał, nie? Podcast? Czy to dużo ma tych warsztaty podcastów. jakieś takie były? I ja tam sobie się wbiłam na to i wow, to jest dla mnie. No i opłaciłam sobie ten kurs, mąż nawet nie wiedział. Dowie się. Teraz to już chyba wie. Bo to było w tamtym roku tak jakoś, że ja później to trwało 3 miesiące, więc... No nie jest to aż takie drogie. Oni teraz jakoś podnieśli no cenę. pewnie, wiesz, jeszcze to w ratach można było zapłacić, to okej. No i do grudnia miałam tam ten program, tak? W programie Adepta być. No chłonęłam to jak gąbka. No naprawdę ja byłam tym zafascynowana i to, co mówili i w ogóle ta cała prawda o nas samych, to jest no niesamowite. I zgadza się. Wszystko się zgadza. Więc okej, idę dalej. No i przedłużyli to jeszcze na styczeń, dali taki gratisowy miesiąc, nie wiem z jakiego, może z przedłużenia wydania tej książki chyba to było. Bo te książki też mam. No, Saga Wewnętrznej Wojny, tak. Widzę, tutaj leży. Jeszcze obok. No, piękne książki też, warte przeczytania, też polecam. No i później, jak już skończyłam ten program Adepta, no to co robić dalej? Mogłam iść na tego berserkera, ale jakoś mi to tak nie siadło. Nie. I tak mówię, no nie. Albo jeszcze raz powtórzę Adepta, bo bałam się, że coś tam przegapiłam, albo że coś nie tak robię. Ale nie, to mi wystarczyło. I wbiłam się na podróże mocy do Artura Sołtysa. No i tam chcę zostać. To są medytacje, to w ogóle też zaprasza ciekawych ludzi na te medytacje. Te podróże mocy to jest chyba trochę z nadświadomością jakiś taki Wiesz co, praca, tak? To zależy na jakim Z poziomie. tym wyższym ja jakimś, tak? Ale to jest taki znowu większy temat, bo to są różne etapy tego poznawania siebie i pracy z podświadomością. A wyższe ja to zależy jak to odbiera to, bo to może być twój anioł stróż, to może być Bóg, to może być Jezus, to może być jeszcze coś innego. No po prostu. Ile ludzi, tyle definicji. No my tego tak nie rozumiemy jeszcze i na początku ktoś jakby tak słuchał, to powie, no ja się tutaj czemuś takiemu nie będę oddawać. No ale mówią tak z niewiedzy i stąd to wynika później. Ja bynajmniej jestem zachwycona, daje mi to dużo dobrego, dużo spokoju, dużo ukojenia. Korzystasz jeszcze teraz na co dzień, tak? Tak. Słucham, medytacje też są 4 razy w tygodniu. Czy po tym doświadczeniu ciężkim w twoim życiu zmieniło się jakieś twoje podejście, twój sposób patrzenia na temat zdrowia, na temat życia codziennego, na temat, nie wiem, relacji ze sobą? No, na temat relacji ze sobą to na pewno, bo już przed chwilą wspomnieliśmy o rozwoju takim, powiedzmy, duchowym, pracy z podświadomością. No ale właśnie, jeżeli chodzi o zdrowie, ciało, życie. Nie. Widzisz, ja nie idę za głosem ogółu ludzi. Ja mam takie swoje przemyślenia. Staram się słuchać siebie teraz. Teraz to tak dobrze nazywam, bo wcześniej nawet nie wiedziałam, jak to nazwać, o co chodzi. A widzisz, to wszystko jest taki proces i dzięki temu naprawdę odkrywasz siebie i stajesz się pewniejszy siebie, nie? I wiesz, czego chcesz, wiesz kiedy i gdzie stawiać granice. Tego też się musiałam nauczyć. Chciałam. Słuchanie tej tak zwanej intuicji, tak? Tak. Mhm.
Tak, bo teraz wiem, właśnie odkryłam w sobie też takie pokłady, które tam w środku były, to coś, co się nie zgadzało tam ze mną i z różnymi wieloma sytuacjami, tak? A teraz wiem, teraz potrafię powiedzieć tak. Jestem pewna tego. Wiadomo, że jeszcze zawsze jakieś ale jest, nie? Ale ogólnie to jestem z tego bardzo zadowolona. Popełniłaś książeczkę dla dzieci. Co zrobiłam? Popełniłam? Tak. Dobrze. Popełniłaś książeczkę dla dzieci na temat przemijania, tak? Tak. Opowiedz o tym coś więcej. Fajnie. Co cię zainspirowało do napisania książki? Do napisania tej książki właśnie podczas pracy w szpitalu w Maastricht pracowałam z dziećmi w Spielopfang. To jest takie miejsce, gdzie jedne z pierwszych w szpitalach otwarte, mogę powiedzieć, gdzie rodzice mogą zostawić swoje dzieci na czas robienia badań albo na czas wizyty u swoich bliskich w szpitalu. Tak około do 2 godzinek te dzieci, i to było bezpłatne. Ja tam pracowałam jako wolontariusz. Więc tam miałam do czynienia z różnymi, codziennie z innymi dziećmi, aczkolwiek były i takie stałe też niektóre, bo dłuższy pobyt w szpitalu to tak to spowodował. No i tam utkwiła mi taka dziewczynka przed oczami. No powiem ci, nie mogłam o niej zapomnieć i jeszcze cały czas ją mam przed oczami. Ona miała około 6 lat. I była, rodzice i babcia ją na chwilę u nas zostawili, żeby pobyła tutaj. Oni poszli na oddział odwiedziny do jej taty. A się okazało, że ten tata miał mieć następnego dnia eutanazję, tak? Ta dziewczynka to wszystko opowiadała, tak. Powiem ci teraz, Znaczy, że mam była takie świadoma emocje. tego wszystkiego, tak? Tak. Mam teraz takie emocje naprawdę. No i ona tak starała się, ja podziwiam to dziecko, bo ona się tak starała normalnie zachowywać i tak opowiadała i tak patrzyła w oczy. Co ja na to jej powiem, nie? Czy ja jakoś zareaguję może? Czy zauważę ją? Zrozumienia szukała? Mhm. I za chwilę przyszła jej babcia, mama tego taty, i tak na nią nakrzyczała, że nakrzyczała na nią dlatego, bo ona nie chciała wyjść stamtąd. Ona się czuła tak trochę może bezpiecznie u nas tam przy mnie po tej rozmowie, bo może czuła się trochę zrozumiana, tak ja myślę. I ona chciała tam zostać jeszcze chwilę, a ta babcia tak na nią nakrzyczała, że co ty sobie wyobrażasz, twój tata umiera, jutro już go nie będzie, a ty nie chcesz do niego iść. Ja jak nawet o tym mówię, to mnie to boli. Ale rozumiałam też tą babcię, bo to przecież jej dziecko było, tak? Jej syn. Więc tutaj te dwie strony takie były poszkodowane w tym wszystkim emocjonalnie, bardzo, bardzo. No i ja zrobiłam tyle, ile mogłam zrobić. Po prostu wysłuchałam, zrozumiałam, pobawiłyśmy się i starałam się troszeczkę tą uwagę odwrócić, aczkolwiek ją słuchać. No i tyle. Później, gdy już tam nie pracowałam, po jakimś czasie, cały czas mi to było w głowie, cały czas. I tak sobie myślę, może napiszę coś, może zrobię jakąś książeczkę, bo ja tak lubię, wiesz, takie wyzwania podejmować dla samej siebie, nie? Że nawet to, że tutaj teraz jestem, to też jest dla mnie. To jest takie moje wyzwanie. Ja tak sobie myślę, a może spróbuję. No i najpierw był taki pomysł w głowie, jak tym dzieciom pomóc. Jak im pomóc dotrzeć do nich w takiej właśnie chwili. Tak, żeby one to w ogóle zrozumiały, bo ja nie jestem przekonany, Wiesz czy co? takie małe dziecko jest w ogóle świadome tego, że ktoś odchodzi. Wiesz co, świadome czy nieświadome, właśnie nie jest, nie każde, niektóre może coś wiedzą, ale na pewno nie wiedzą, o co chodzi tak naprawdę, nie? Czują ogromny ból. Ja wiem, jaki to jest ból, ponieważ mama też nam zmarła, gdy ja miałam 15 lat, siostra 12, młodszy brat 6.
Więc no No to i w tym- starszy W jeszcze tym, był w tym brat. samym wieku No, moja mama umarła, też miałem 15. Tak? Mhm. to wiesz, o czym mówię. To po prostu stajesz się w tym samym dniu dorosłym. No i dlatego ja chyba też z taką empatią do tego podeszłam, żeby jakoś to... Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam, wiesz? Czy ktoś to zrozumie z tych dzieci. Ale starałam się pod wpływem właśnie tych podróży mocy u Artura Sołtysa, pod wpływem tych medytacji. Tam się dużo o tym przemijaniu mówi, o tym, czym jesteśmy, nie że kim, tylko czym. Więc ja to zrobiłam w takiej formie, że ta energia skądś tam przyszła, została dana na ziemię. Mhm. Mówić ci o szczegółach bardziej, czy Możesz nie? mówić, śmiało. Bo- Mam jeszcze takie wtrącenie No. króciutkie. Czy transy Pawła, a medytacje Artura to jest zupełnie kompletnie dwie różne rzeczy? Czy... Mhm, tak. Okej, Znaczy ja tak to odbieram, bo medytacja a autohipnoza to jest coś Mhm. innego. okej, To jest inna praca, okej. inna. Dobra, to już wracamy do tematu. Ale powiązana bardzo. Bo ja uważam, że to powinno być razem i jest razem. I oni dobrze robią, że to razem prowadzą. Mhm. Jeden to, drugi to, aczkolwiek Jako są razem. uzupełnienie, Tak, powiedzmy. bardzo. Tak. No i ja pod wpływem też tego upewniłam się, że to jest zgodne z tym, co myślę. Napisałam właśnie tekst sobie pomału, raz na brudno, potem zmieniałam, potem znowu. A kiedy byłam taka bardzo, bardzo taka zła, sama w sobie na coś tam, pojechałam na wzgórze na St. Petersburg, w Maastricht. Tam jest taka fajna restauracja na wzgórzu. Usiadłam sobie na ławeczce pod drzewem i od ręki napisałam to, co myślałam, bo tak nawet prosiłam o takie wsparcie, o prowadzenie, o podpowiedzenie mi czegoś. I to mnie tam zaprowadziło i ja to tam napisałam. Miałam przemyślenia różne, ale w końcu tak to napisałam. Później były popraweczki jakieś tam, wiadomo, do tego głównego tekstu. No i tutaj teraz mówię, co ja z tym mam dalej zrobić? Zadzwoniłam, odnalazłam na Facebooku Sylwię Korman. Ona mieszka tutaj właśnie w Rotterdamie i prowadzi prywatną szkołę po polsku w Holandii. Bardzo wspaniała osoba, świetna dziewczyna, naprawdę mądra, ambitna taka. I jak coś powie, to tak trafia do człowieka. No, ona mnie urzekła. Pierwszy raz rozmawiałyśmy ze sobą i tam klikło tak bardzo mocno i niemalże nie mogłyśmy się tak rozstać, no, że tak powiem. I ona mówi, no to Jadzia, to ja widzę taką i taką drogę i ja już to puszczam. I ona to na tym Facebooku puściła. Ja to taka przerażona byłam. Jejku, ale to tylko takie myśli. Ale ona mówi, jak nie zaczniesz, to ci później odejdzie. To ty tego nie dokończysz, bo będziesz miała zawsze mnóstwo wątpliwości. Także jestem jej wdzięczna za to, że ona była przy mnie przy tych pierwszych krokach. Tak, co dalej, nie? No, a książeczka jest, myślę, że fajna, bo Jakie w ogóle przesłanie chciałaś przekazać w Że- książeczce? że właśnie to jest tytuł, będzie Chmurka mojego taty, ponieważ z chmur tak jakby przyszła ta energia na pewną łąkę, na której rosła róża i była gąsieniczka taka, która się w motyla później przekształciła. No nie mogły ożyć, bo nie miały energii. Poprosiły chmury o tą energię, ona przyszła, one ożyły i taka przemiana, że zrobił się motylek i zrobiła się piękna dziewczynka. To pamiętasz kiedyś taką bajkę, jak to była Makowa Panienka i motyl Emanuel? Coś takiego. No może ty nie pamiętasz, bo to nie to pokolenie. Ale dobra. No i później, że oni stali się parą, bo przemienili się w mężczyznę i w kobietę i znaleźli na łące dziecko malutkie. Słyszeli taki płacz mały i to dziecko znaleźli. No i później to była już rodzina. No i budowali dom, mieszkali sobie tam fajnie, pięknie i później ten tata właśnie umarł. No ja to tam inaczej troszeczkę tam opisałam. Pod drzewem sobie umarł i oni tam do niego poszli i rzeczywiście stwierdzili, że tak. No i co dalej, nie? No i teraz jak tu temu dziecku pomóc, żeby
żeby ono tak dostało jakąś nadzieję, żeby nie dostawał takiego szoku. No dostało szoku, no bo tata nie żyje, nie oddycha, więc go nie ma. Ale jak mu to teraz wytłumaczyć? Więc ja to tam napisałam, że my jesteśmy takim ubrankiem, które nasza energia używa, że tata żyje, że on nie umarł, że on jest teraz i tam już jest w chmurach, tak? Wiesz, ja z dzieciństwa znam i ty na pewno też i każdy chyba, że no, bo gdzieś tam dusza uchodzi, gdzieś tam się To nie chodzi o to, że dusza uchodzi, bo to jest takie pospolite, że tak naprawdę to do nas nie dociera. Ja to chciałam bardziej tak zobrazować i inaczej tak to powiedzieć, na to spojrzeć, żeby to dziecko miało nadzieję, że ten tata jednak przy nim jest, nie? Że może z nim nawet rozmawiać, bo dałam taki przykład chmur, że jak chmury się układają i widzisz nieraz różne formy, czy to jest zwierzątko, czy to tam jakieś, no cokolwiek. Więc, czy jakaś piłka, czy jakaś dłoń i misio na niej leży. Ja taką chmurkę widziałam, może moja wyobraźnia tak działa, ale tak było. Więc ja to w ten sposób opisałam, że wtedy tata chce się z tobą na przykład bawić i pokazuje ci, że zróbmy to, albo ty zrób to i to. No i chciałam poprzez to dać taką nadzieję i pobudzić wyobraźnię i ukoić to dziecko, te jego emocje. Choćby tyle, na tyle ile można, bo nie wiem, co temu dziecku można bardziej powiedzieć. No bo każdy mówi, no wiesz, nie płacz, będzie dobrze i tak dalej. Takie różne są sytuacje. Albo no wiesz, tata coś tam i nie, to dziecko naprawdę cierpi, sam wiesz, nie? Ja też wiem. No i tak powstała. Jaka była reakcja na tą książkę? Nie wiem, Nie wiesz? bo ona jeszcze nie jest wydana, a ja już ci tyle powiedziałam. Chcę jeszcze powiedzieć, że rysunki właśnie są w trakcie malowania, tworzenia. Masz jeszcze jakąś taką szacowaną datę premiery? Nie, Jeszcze nie. bo właśnie teraz w poniedzieli wydawnictwo będzie do mnie dzwoniło. Umówiliśmy się na rozmowę już konkretniej, bo ja już to przesłałam do wydawnictwa. Jakby jest zaakceptowane i teraz co dalej, nie? Bo tutaj też potrzebuję sponsora, tutaj potrzebuję ilustratora. No właśnie chciałam powiedzieć, że moja córka robi ilustrację do tego. Dziewczyna ma talent, naprawdę. Jestem z niej też bardzo dumna, bo skończyła właśnie teraz, oddaje pracę z arteterapii, więc no fajnie to robi. I to będzie takie może i rodzinna taka książeczka, bo no fajnie, że masz mama autor. Wsparcie w tej kwestii akurat, że nie jesteś sama. No fajne to jest, bo teraz właśnie przedstawiłam tą propozycję synowi i mówię, co, a jak ty byś był sponsorem? No nie powiedział, że nie, więc zobaczymy, jak to się ułoży i może będzie takie fajne to rodzinne takie wydanie. To też taki sukces. No już kiedyś ci wsparcie finansowe oferował w ciężkich czasach, więc może teraz też. Tak. To nieraz oferuje, cały czas myśli o nas, dba i wspiera jak trzeba. A syn w Polsce jest, tak? Tak. Właśnie dzieci mieszkają w Polsce. No. Ma swoją firmę transportową. Andragos. Robimy reklamę małą. No, solidny gościu. Polecamy. No, jak najbardziej. Serio mówię. Ja też. No. Także to tak wygląda. No i cieszę się tym, bo widzisz, że tak próbuję, nie? Próbuję, bo tam wcześniej nie wspomniałam o tym, że ta choroba też mnie zmobilizowała do tego, moja choroba, żeby właśnie zrobić sobie ten dyplom jako kindercoach tutaj w Holandii. No właśnie to jest kolejny punkt na mojej liście. Możemy już do tego przejść. Aha, okej, w porządku. Co to w ogóle jest ten kindercoach i co cię skłoniło do zdobycia dyplomu w tej dziedzinie, w tym kierunku? No właśnie podczas tej choroby, gdy nie pracowałam i nie pracuję nadal jeszcze, zaznaczam tutaj, no to mam dużo czasu wolnego, tak? I sobie myślę, że szkoda go marnować jest, żeby tak, co tylko spacerować, albo ćwiczyć, albo w ogóle tak sobie do ludzi wyjść, no to nie. Też mam coś takiego właśnie jak mogę tutaj odłożyć? Że lubię się uczyć, lubię czytać.
I tak sobie myślę, spróbuję to zrobić. Bo ta praca w szpitalu z dziećmi też mnie trochę do tego zainspirowała, żeby coś więcej zrobić, żeby bardziej poznać właśnie emocje dziecka, co ono czuje, a jeszcze, żeby bardziej zrozumieć mojego wnuka. Żeby być lepszą babcią, żeby mieć jakąś wiedzę na solidna temat motywacja. dzieci. Najbardziej, najbardziej, naprawdę. I sobie myślę, dobra, robię to. No i nie wiedziałam, na co się pisze, bo ja myślałam, że to jest tylko związane tam z opieką, z podejściem do dziecka. I Coś. to jeszcze było w języku holenderskim, Tak, w języku niderlandzkim. tak. Okej. No właśnie. Kolejne wyzwanie. No właśnie. I tak Jadzia sobie mówi, dobra, rób to. No i jeszcze powiem ci, że taka byłam, że z tego Oitkeringu, z UIV, bo mam ten zasiłek taki chorobowy jeszcze, dowiedziałam się, że tam mogą za to zapłacić. Bo to było przez internet online w LOI z Leiden, taka szkoła online. No i wiesz co, pierwsze doświadczenie moje takie było w ogóle z tym związane, jak to załatwić, co się z tym robi. No ale tak szłam krok po kroku, przeczytałam, zrobiłam, dobra. I już w momencie, kiedy ten Oitkering miał być mi nie przyznany, tylko kiedy startował, bo to było w ogóle loteria. Ja nawet nie wiedziałam, że to tak się odbywa, wiesz? To musisz powinieneś uruchomić wszystkie sprzęty elektroniczne, jakie masz. No i szukać okazji, gdzie się wbić, bo tam kody ci przychodziły. I teraz na tym telefonie przyszedł taki kod i teraz twoja kolejka idzie, skakujesz, nie? No i logujesz się tam i łapiesz. No i my z mężem chyba 4 takie okazje przegapiliśmy, bo nie wiedzieliśmy, jak to się robi. Ja mówię, idź już stąd, zostaw mi to, bo on mówi, ja nie będę się denerwował, to nie dla mnie, to jakiś, nie wiem, co to jest. Dobra, poszedł, a ja na spokojnie usiadłam. I sobie myślę, kurczę, przecież my mieliśmy tam ze 4 szanse już wbić się wcześniej, a pula już się kończyła, ta pieniężna. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo to też jest takie fajne doświadczenie, nowe i teraz już wiem, nie? Już o to jestem mądrzejsza. Ja to sobie na spokojnie zrobiłam i tam było napisane, też mi ta szansa uciekła, ale było napisane, że masz pół godziny na to, żeby to tam zaktualizować, zrobić, no i tam wbić się w tą kolejkę. Ja to sobie zrobiłam, no i wbiłam się. No i dostałam potwierdzenie, Udało się. że odpowiedź przyjdzie do 2 tygodni, czy dostanę, nie? Ale ja już wiedziałam, czułam, że dostanę. No i naprawdę w ostatnim momencie przed skończeniem się tej puli pieniężnej ja tam skoczyłam też i dostałam to dofinansowanie i oni mi za to zapłacili. Ja byłam gotowa sama to zapłacić, bo tak bardzo chciałam, ale dlaczego nie skorzystać, jeżeli są takie możliwości? Także to jest naprawdę fajna sprawa. No i ja już tam dostałam się do tej szkoły. No ale jak to teraz ogarnąć? No i przyszła pierwsza książka, materiały do nauki. Oprócz książki i takiej broszurki z ćwiczeniami, to jeszcze było bardzo dużo materiałów w komputerze. Bardzo dużo. No i teraz ja już tu prawie płaczę. Bo ja myślałam sobie, że to ja będę taka babcia, co się dowie coś o dzieciach, jak ich pilnować, co robić, czego nie robić. No i dobra, nie? No, a to właśnie ta niewiedza tak jeszcze bardziej później się rozwinęła i się okazało, że to też z psychologią dziecięcą powiązane. I to na takich 4 ważnych etapach. Z patopsychologią, w ogóle z okresem dojrzewania i potem jeszcze tak, że od 0 do 25, nie? No, 4 takie ważne etapy. Jejku, to było mega trudne dla mnie, bo gdyby to było w języku polskim, to okej. Ale ja musiałam to sobie z holenderskiego ułożyć w głowie na polski, a później z polskiego te prace pisać. I tam było dużo modułów do zaliczenia. 3 główne, z czego mam też certyfikaty na różny temat rozwoju dziecka. A później był uhonorowanie, takie główne, dyplom właśnie. No, jestem z tego mega dumna. Dużo się dowiedziałam i się dowiedziałam też, że to jest we mnie, że to jest zgodne z tym, co ja myślę i z tym, co ja wiem i z tym, co ja czuję. No to tym bardziej takie
I to jest takie naprawdę uhonorowanie tego mojego ja. No. Powiedz mi, jakie masz perspektywy po zdobyciu tego dyplomu? Albo czym planujesz jakąś, nie wiem, działalność związaną z pracą jako kinder coach? Na razie nie planuję, ponieważ po tej chemioterapii ja mogę się tak zasilać umysłowo, że tak powiem, ponieważ praca z dziećmi jest wyczerpująca. No, to Czyli prawda. żadne taki spill-opfang albo już takie BSO, czy w ogóle zostawanie po szkole, czy na świetlicy, czy w ogóle to nie wchodzi w grę, czy w praca w przedszkolu. Nie. W szkolu, no Są jakieś na przykład wczesnoszkolne. wersje albo możliwość pracy online w tym zawodzie? Wiesz co, tak, ale ja bym tego nie polecała, bo dobrze jest widzieć dziecko. Mieć kontakt To znaczy w cztery chciałam do oczy. tego dojść pomału, bo praca 1 na 1 to jest jeszcze okej. Tak, że rodzic z dzieckiem i ja na przykład, nie? Do konsultacji. Bo to jest ktoś taki, nie wiem jak w Polsce można by powiedzieć, że między nauczycielem a psychologiem, nie? Że zanim dziecko jeszcze trafi do psychologa, to jest takie po drodze taka pierwsza pomoc jakby obserwacji, co się dzieje z dzieckiem i w ogóle. Fajne to jest. I psycholog szkolny, coś takiego. Taki pedagog, coś okej. pedagog. Mhm. Dziwię się. Nie ma polskiego odpowiednika chyba takiego. Chyba nie. Dziwię się w ogóle, bo wow, teraz tu szczelę bombę, nie? Dawaj. Bo ja w Polsce nie mam matury. Jestem po szkole zawodowej. Widzisz, Monter podzespołów w elektronicznych. niczym to nie przeszkadza. Ano nie. Tylko, że w Polsce nie miałabym takich możliwości. Znaczy możliwości, musiałabym te procesy przejść, tak? Szkoła, dyplom, bla bla i matura, i potem dopiero jakieś tam licencjat, czy tam studia, co tam chcesz. A tutaj mam inną tą możliwość jednak, bo naprawdę jest wiele w Holandii możliwości i kto chce może z różnych rzeczy korzystać. To zależy, co ktoś czuje, tak? No i ja z tego skorzystałam, więc jestem z tego dumna, bo taką możliwość mamy tutaj. Naprawdę. I teraz ja mogę mieć swój gabinet prywatny. Mogę otworzyć i mieć. Tylko nie wiem, czy czuję się jeszcze na siłach. Nie jeszcze, tylko czy czuję się już na siłach, żeby to samemu zrobić. Ale nie wiem, co przyszłość przyniesie. To się okaże. Na razie będę chciała współpracować też z UIWI i jako wolontariusz może Wiesz, gdzieś... jak to jest z czekaniem na odpowiedni moment? Nie, odpowiedni moment ze zdrowiem, wiesz, bo ja bym chciała tak siebie podreperować, żeby coś tam jeszcze ponaprawiać, trochę pozostałości po tej chemioterapii, bo wiesz, ktoś tak na mnie patrzy, to powie, wszystko jest okej, ale ja wiem, co jest nie okej i o to mi chodzi. Więc tak to wygląda, ale chcę jako wolontariusz też może spróbować, bo wiesz, też doświadczenie zdobędziesz i w ogóle, a fajnie tutaj też rozmawiają, bo się pytają, co chcesz, co możesz i czy możesz, nie? Dokładnie, Może nie wszędzie to jest nic tak nie jest fajnie, ale narzucane. ja akurat takie szczęście mam, albo nie wiem, albo w ogóle na takich ludzi też trafiam, że to tak wygląda u mnie. Także zobaczymy. Ale jest fajnie, jestem Trzymam dumna, kciuki. cieszę się bardzo. Taki temat numer 2, który mnie najbardziej ciekawi. Twoja podróż na Madagaskar. Powiedz, kiedy to było? Co było w ogóle powodem takiej dalekiej wyprawy? To było teraz, we wrześniu. No to świeży temat. Tak, 2 tygodnie temu wróciliśmy. O, to jeszcze Jaka bardziej jeszcze świeżo. opalona jestem. No nie, widzę, to widzę. Tak? Mhm. Tak, totalny Tak, aż spontan. nie po holendersku tak wyglądasz. No to dobrze. No, dobrze. Nie chciałabym tak po holendersku No to wyglądać. patrząc teraz za okno, no to tak Jeżeli o pogodę chodzi, nie? No właśnie. ciężko by było się opalić teraz. Także z tym Madagaskarem to był taki spontan totalny. Wszystko oczywiście nasz syn, tak?
gdzieś dowiedział się od sąsiadki takiej fajnej babci w cudzysłowiu, od naszego wnuczka, taka sąsiadkowa babcia. No i Przyszywana babcia. tak, i ona mówi, że jej córka właśnie jest na Madagaskarze, że tam jest tak cudownie, że tam w ogóle... mój syn usłyszał, co? Madagaskar? Ale o co z tym chodzi? Ale... tam, gdzie te pingwiny. Tak, to... No. No i co, Madagaskar? Dobra. I już tutaj do mojego męża dzwoni. Tato, jedziemy na Madagaskar. Mąż mi to mówi, ja mówię, czy wy normalni jesteście? Gdzie to w ogóle jest? Słyszałam, że jest, ale nigdy się tym nie interesowałam, żeby aż tak. No Afryka wiadomo, ale o co z tym chodzi? Ja tam nie jadę. Węże i w ogóle inne takie atrakcje. Dziękuję bardzo. Nie. No ale zaczęłam później tam się w to wgłębiać. No ale wróćmy do tego syna mojego. Tak, jedziemy. To ja już jadę do biura podróży i rezerwuję wszystko. Tato, urlop bierz i w ogóle wiesz, bo to trzeba działać, nie? Jeszcze chcieliśmy dziadków ze sobą, rodziców męża zabrać, bo wcześniej byli, parę miesięcy wcześniej na ślubie w Grecji. No, taką niespodziankę zrobili córce właśnie, wspaniałą. No piękne to było. Ona się nie spodziewała, nie? No i teraz chcieliśmy ich też na ten Madagaskar, no ale tam trochę daleko, bo tam już ponad 10 godzin lotu i no i w ogóle, no i też kasa i wszystko, no ale syn mówi, dobra, tam nieważne, ja się tym wszystkim zajmę, ja to wszystko ogarnę. Dla mnie to jak ogarniesz, no to dawaj, nie? No i tak po prostu no i polecieliśmy. Ale że dziadkowie nie chcieli, rodzice, no powiedzieli, że to chyba za daleko, że tak jakieś obawy w ogóle. No i mama nie miała paszportu, więc dobra. Byliśmy gotowi czekać miesiąc, ale już tak chcieliśmy już. No bo już coraz bardziej się nakręcaliśmy. No i polecieliśmy tam, no. Polecieliśmy. Syn z synową, wnusią, no i ja z mężem. I jak pierwsze wrażenia? Powiem ci, że coś niesamowitego. My wysiedliśmy w nocy z samolotu, bo w nocy lecieliśmy. To była noc, nie wiem, 2:30 w nocy, czy jakoś tak. No i przesiedliśmy się do tego autobusu tam ichnego w tej Afryce, przy tym lotnisku. Od razu takie inne powietrze, takie fajne, takie ciężko wilgotne, ale takie gorące. No i coś tak w powietrzu się też taki zapach inny unosił, taki no nieopisany, nie wiedzieliśmy co to. Siedliśmy do tego autobusu i pomimo, że to była noc, to ja się tak wpatrywałam w tą roślinność po drodze, bo my tam musieliśmy jeszcze około godziny do hotelu dojechać, jakieś 50 minut. No i tam nie było świateł, elektryczności, po prostu tylko światła od tego autobusu, nie? Jejku, jakie to było piękne. Wiesz co, ja widziałam te palmy w ciemności, ten księżyc, te niebo, te gwiazdy takie na tym czarnym, takim niebie, takie wyraźne. Ja byłam, no każdy z nas był zmęczony, ale ja w ogóle na chwilę nie mogłam oczu zamknąć. Jakiegoś pieska tam po drodze widziałam, jakieś chatki drewniane z patyków, te dżungle, takie te lasy, te bananowce, to w nocy. No później w dzień widziałam, którędy jechaliśmy, ale w nocy ja mówię, no nie. No i później to przywitanie w tym pięknym, przebogatym, luksusowym hotelu przy plaży, no po prostu mega. Takie uczucia były dziwne, bo wiesz jak tam jest życie tej ludności, no biedne, bardzo biedne, a tu taki hotel, taki wypasiony, 5-gwiazdkowy, to mało dla niego jest te 5 gwiazdek, bo luksus na każdym poziomie i pełna profesjonalność we wszystkim. I nie wiesz, jak się masz zachować, wiesz? Tak głupio ci jest, bo no niefajne to jest uczucie. Taki straszny kontrast widzisz na miejscu. Tak, ale zaraz sobie tak uświadamiasz, że no tak, ale gdybyśmy my tam nie pojechali jako turyści, tak, to te dzieci ani ci ludzie nie mieliby możliwości poznania innej kultury, innego wyglądu i zawsze ktoś coś przywiezie, jakieś prezenty tym dzieciom. Zresztą też by oni pracy nie mieli.
też by nie mieli pracy, a tam pracując w tym hotelu to już jest naprawdę wyższy poziom, mogę powiedzieć, bo oni się posługują też różnymi językami, a jak ładnie po polsku mówią, jak fajnie. Naprawdę? Naprawdę. I to pełnymi zdaniami i to tak fajnie. Taki był przewodnik też z nami, bo my do takiego Darka się zgłosiliśmy. Miejscowy przewodnik, chłopak też, który tam właśnie ożenił się, też pojechał na wczasy i 2 Już tygodnie został. wrócił do domu pozałatwiać i wrócił tam i został i mieszka. Ożenił się, ma śliczną żonę, mądrą dziewczynę, która też właśnie mówi wieloma językami, bo też pracowała prawdopodobnie gdzieś w hotelu. Nie chciałam za dużo wypytywać, bo to też nieładnie, ale ten kraj urzeka, to po prostu zostaje ci chyba, nie wiem, ja na razie jak dotychczas po powrocie, ja nie mogę o niczym innym myśleć. My chcemy wszyscy, jak tak rozmawiamy ze sobą, to my chcemy tam wrócić. Tam nas coś ciągnie, tam jest taka natura, tak pięknie. Pomimo, że oni tak biednie mieszkają, mają warunki takie, jakie mają i każdy mówi biedni. A ja bym powiedziała, że to my jesteśmy biedni. O, może ktoś pomyśli sobie, no co ty mówisz? Ale oni nie mają takich problemów jak my tutaj, nie? To jest chore wszystko, to jest taki chaos, taki natłok tego wszystkiego, że człowiek się później zastanawia, dlaczego i po co tu żyje w ogóle i co tu robi na tej ziemi. A tam jak jesteś, to ty żyjesz. Ja nie wiem, bo my mieszkaliśmy w hotelu, więc jedliśmy też w hotelu. Jest to inaczej, tak? I wygoda, i luksus, i wszystko na najwyższym poziomie. A oni żyją jednak inaczej. Ale wiesz, ja chciałabym pożyć też tak. Może i zostać, bo ja mówię za siebie, bo nie każdy tak ma. Ale gdzieś coś mnie do tego też ciągnie i nie wiem, jakby to było. Ale oni mają, pomimo tej biedy, wspaniałe to życie. Spokojne, w sensie takim, że oni Tam nie ma takiego pędu chyba, takiego wyścigu. Nie, oni mówią mora, Żeby mora. być lepszym, żeby być... Mora to jest powoli. No, wiesz co, mają te chatki drewniane, są też murowane, są i wypasione domy, wille. Też są. Nie wiem, kto w nich zamieszkuje, no ale ktoś w nich zamieszkuje. Stworzone są różne piękne miejsca też, ale ja mówię o tej ludności tam, która to zamieszkuje. Oni palą ognisko, gotują sobie na tym ognisku, złowią ryby, mają banany, mają ryż. Nie mówię, że mają, bo to się bierze z ich pracy, tak? Ale tym się żywią. Jedzenie jest czyste, jest naturalne, jest zdrowe. W ogóle tego pośpiechu nie ma. No, byliśmy też właśnie w szkole. W kilku szkołach tak byliśmy. No też kupiliśmy właśnie specjalną walizkę, wzięliśmy z prezentami dla dzieci do szkoły, przeznaczyliśmy jedną i fajnie, to był nasz zamiar też. No powiem ci, że tak ambitne są te dzieci. No naprawdę zaskakująco. Zapytają cię o jedno jakieś słowo na przykład, albo jak to jest i oni już to zapamiętają. A tobie to ucieknie gdzieś tam, nie? Bo nie pamiętasz. Oni pamiętają. Bardzo chcą. Może też niektórzy chcą, na pewno się chcą wybić i stamtąd wyjechać, bo myślą, że gdzieś indziej to wygląda tak życie jak tych turystów, którzy tam przyjeżdżają. A to tak nie jest, nie? No, powiem ci, że Afryka, krajobrazy. Taki paradoks, że oni pewnie marzą o życiu, jakim my żyjemy, a my żyjemy, a my tak nas ciągnie w drugą stronę. Ja bym chciała, ja mówię za siebie, ja bym bardzo chciała. No i tam jeszcze, gdzie ja mam taki bardzo lęk do węży, że jak widzę, albo nawet w telewizji, albo na rysunku, to mnie już od razu albo paraliżuje, albo tak słabnę, że mogę zemdleć. No a tam wzięłam węża do ręki. Trzymałam w rękach. A to też mój syn taka zaraza, nie? Nawet nie wiedziałam, że on ma taki lęk.
Bo synowa nie, ona tam wszystkie zwierzątka fajnie i wnusio też tam od niej tak to przejął. To, że o, jaka fajna żabko, jaki tam gekonik fajny. Idźcie mi z tym. ale syn, nie wiedziałam, że ma taki lęk i on mówi, mamo, no weź, no dobra. No i patrzę, że tak, dobra, nic im się nie dzieje i sobie myślę, jestem w takim miejscu. I albo tu, teraz, albo nigdy. No i tak odważyłam się i to było takie no ciekawe doświadczenie, ale byłam dumna z tego. I później syn mnie przytulił i mówi, no mama, ja mówię, wiesz co, kurczę, warto było tego węża wziąć, bo przynajmniej przytuliłeś się do mnie. Śmialiśmy się później, ale to było fajne. No wiesz, tam ja dzisiaj też pachnę Madagaskarem. Nie będę mówić, żebyś mnie wąchał, bo to nie o to chodzi, sorry. ale specjalnie użyłam perfum z Liang Liang, z tych kwiatów. Tam są plantacje prawie wszędzie. Zbierają te kwiaty, mówią na to Chanel numer 5, bo one są używane właśnie do tych perfum. Rośnie tam wanilia, rosną banany, rośnie pieprz, kawa, kakao. No i byliśmy też na takiej wyprawie na Madagaskar właściwą, tą dużą wyspę, bo my byliśmy na Nosy Be. Mniejsza, za bogatszą trochę uznawana z powodu turystyki i hoteli. Nie jest wielka, malutka, ale ta właściwa Madagaskar, to tam też zrobiliśmy wyprawę i tam zobaczyliśmy plantację kakao, jak rośnie, jak smakuje po przekrojeniu. W ogóle też jak rośnie wanilia, jak się to wszystko obrabia. W ogóle to było tak bardzo ciekawe wszystko, naprawdę. No i tam pani ta Mado Milot, tam to jest taka plantacja Milot, można sobie poczytać w internecie. Ona mieszka, jej mąż jest Francuzem i oni mieszkają na tej plantacji. Tam mają dom, 100-letni dom zbudowany z koralowca. No i tak zaprasza właśnie tych gości takich, żeby tam przeszli sobie przez ten jej dom. Pozwala na to. No i zaprosiła nas później tam na kawę do siebie. No pięknie. Tam można było kupić kakao, ale w ziarnach. Ja nie przywiozłam kakao w pudrze, bo nigdzie takiego nie było. No było w sklepie przy hotelu, ale tak drogie, że szok. Ja też się dowiedziałem jakoś zupełnie przypadkowo. Nie wiem, czy to właśnie gdzieś na jakimś podcaście Pawła, czy No gdzieś tam tak, bo kakao ceremonialne to się nazywa. Tak. Warto. Czy to jest taka nieodtłuszczona, ta nieprzetworzona wersja kakao, która ma najwięcej wartości odżywczych właśnie. To jest zupełnie coś innego niż my pijemy, to takie w proszku kakao. Nie. W ogóle fajnie wygląda, w ogóle no ciekawie. Taki Tommy Hervis, nie wiem, przepraszam, jeżeli źle powiedziałam nazwisko. Hervis może? On też jest na YouTube i on właśnie przegrywa, mogę powiedzieć, do niektórych medytacji. Gra na fletach, na bębnach, na jakichś fujarkach. Ta medytacja jest prowadzona. I on ostatnio tam też napisał też o kakao właśnie, że też próbuje sprowadzić kakaowiec duży, żeby ludzie mieli też w Polsce możliwość spróbowania tego miąższu z kakao. On jest taki biały, jest taki słodko-kwaśny i ma bardzo dużo witaminy C. Tyle wiem. I próbowałam. W ogóle dużo różnych ziół. Ta Afryka pachnie niesamowicie. Przywieźliśmy trochę tej trawy, tego sianka, tak nie? Żeby ten zapach jeszcze zachować trochę, No i tych olejków tam właśnie wytwarzanych z tych kwiatów i z wanilii i w ogóle, coś wspaniałego. No i tam rum tak. Zasiałaś w mojej głowie pewną myśl na kolejny kierunek jakiejś wyprawy. Polecam z serca, naprawdę warto. I nie szkoda żadnego pieniążka na to wydanego. Absolutnie Czy jest jakieś nie. konkretne wydarzenie z tej podróży, które utkwiło ci najbardziej w pamięci? To, że odważyłam się przełamać mój lęk tam do tego węża. A najpierw był kameleon przy hotelu, nie? Z krzaczków wyciągany, bo ci pracownicy tam
kameleony i oni wiedzą gdzie i tam wyciągnęli z krzaczków. No piękne były te zwierzątka, ale ja nie. Ale znowu mój syn, no weź mamo, nie bój się, zobacz jaki fajny, jaki milutki. I wnusio też, oj jaki słodki. No dobra. Ale nawet na zdjęciu czy na filmiku jest jaka ja jestem zasztywniała. Ale już na drugi dzień już wzięłam. Już emocje opadły. Tak, a już na trzeci dzień to już był mój kolega, nie? No, fajnie. Żółwie też chodzą sobie tak tam na trawnikach. W ogóle to jeszcze powiem, że tak jak gdy udawaliśmy się na zwiedzanie różnych wysp motorówką z tym Darkiem, przewodnikiem, to właśnie on nas tam zapraszał w takie różne miejsca, pokazywał, gdzie to ogólnie jest dostępne. Ach, co to za doświadczenie było. Pływanie, snurkowanie na rafie koralowej, tak? I jeszcze z żółwiami później. Takimi ogromnymi jak my, pod wodą. I ja, babcia. No, gdzie ja w życiu czegoś takiego nie doświadczyłam i nie widziałam. No i później ta gościnność tych mieszkańców na tych wyspach, jak nas ugościli obiadem i w ogóle jakie dania przygotowane tam były. No, każdy się obawiał jeść, bo wiadomo, my mamy inną florę bakteryjną. Tak. I na koniec tak, każdy ma tam problemki takie, nie, ale to jest okej, to nie ma nic takiego. Trochę potrwa, ale jest do zniesienia. Pomimo, że probiotyki się tam łykało, te jogurty wodne i tak dalej. To jedzenie tam było niesamowicie pyszne, smaczne, bardzo czysto zrobione, naprawdę rewelacja. No i rumek, wszędzie rumek polewają, nie? Znaczy nie oni, tylko ten nasz przewodnik tak miał ze sobą i tak częstował różnymi smakami tego rumu. No to było mega, nie żeby się napić, tylko podelektować i posmakować tego. Raz był kawowy, raz był imbirowy, raz był bananowy. Tam jakieś jeszcze inne na pewno miał smaki. Fajne to było, bardzo fajne wszystko. Czyli można powiedzieć, że podróż twojego życia. Tak, z pewnością tak. Nie tylko mojego, bo naszej rodziny. Tak. Szkoda, że córka z zięciem też nie byli. Bylibyśmy tak już razem, tak. Mama, tata i dzieci. Całą ekipą. No. Dużo wspominałeś o swoim mężu. Jaką mąż odgrywa rolę w twoim życiu, w twoim rozwoju? Czy jest twoim wsparciem? No. Słucham. Fajne pytanie. Mąż będzie słuchał i będzie oczekiwał, co ja tutaj powiem. No, mój mąż to jest takim mąż teraz biedny siedzi w samochodzie. Siedzi w aucie i czeka na mnie. Wspiera mnie tutaj bardzo, bardzo. I nie, że ja go wygoniłem, tylko Jadzia go wygoniła. Nie, tak, Jadzia powiedziała, żeby poczekał w aucie, żebym się nie stresowała. No, bo tak wzrok później będzie uciekał cały czas tam. No. I nie, no w tej chwili wspiera mnie mąż. Starał się zawsze mnie wspierać, ale nie zawsze tak jest. Nie z jego winy, ja tak dzisiaj wiem i uważam. Sam ma do przepracowania i do popracowania nad sobą dużo, ale to ja nie mogę tego zrobić. On musi to sam zrobić, jeżeli chce. No, mówi, że mnie kocha bardzo, bardzo fajnie. Ja na to patrzę inaczej, ale szanuję to, doceniam to, chociaż mu tego nie okazuję. Cieszę się, że tak jest, fajnie. Bo ja wiem w środku, jak jest naprawdę. Wiem ile on ma w sobie też różnych rzeczy do przepracowania. Co tutaj chciałam powiedzieć, że kiedyś próbowałam, każdy z nas chyba próbuje, ja go zmienię, albo ja mu powiem tak, albo zachowam się tak, żeby go zmienić, bo dlaczego on się tak zachowuje, albo inaczej. No i właśnie na tym programowaniu podświadomości dowiedziałam się, że to nie mąż jest tutaj winny. Żebym go nie obwiniała, to mi powiedział Leszek Parulewicz. Że problem tkwi w tobie? No, że to ja powinnam nad sobą i nad tym problemem popracować.
Wkurzyłam się wtedy. Bo co ty wiesz, nie? Co ty wiesz? No ale sobie z drugiej strony pomyślałam, że no w końcu wie, co mówi. W końcu zna się na tym, więc go posłucham. No i posłuchałam. To ego gdzieś tam się, nie? Troszeczkę Zbuntowało. tak. Potem się wycofało. No i mówię, dobra, spróbuję. No i zaczęłam pracować nad sobą. I jak zaczęłam pracować nad sobą, to zaczęło się też zmieniać i to otoczenie wokół mnie. I osoby wokół mnie. Niektóre się nawet tak przesiały, że tak mówię, przez sito. I dobrze, bo to wszystko jest po coś potrzebne, nie? No widzisz, tak zaczęło się od męża, ale to wszystko ma tak związek z tym co mówię, od pracy nad sobą właśnie, nad swoim wewnętrznym dzieckiem. Dużo się teraz na ten temat mówi, nie? Tak, A ja się cieszę, bo my nawet nie wiemy, co my w sobie mamy i czym lub kim jesteśmy, a dzięki temu poznajemy siebie, zdobywamy pewność siebie i naprawdę dzieją się fajne rzeczy, dobre rzeczy dla nas przede wszystkim. A jak my jesteśmy silni i pewni i stoimy pewnie na ziemi, to wtedy też się dzieją naprawdę inne fajnie, rzeczy. jak wiemy, co nas blokuje, jakie podświadome programy nami rządzą. Tak. Czasami co umysł nam nie w ogóle... nie mamy pojęcia. Uważamy, że tacy już jesteśmy. No. A wiesz, co ci ciekawego jeszcze w związku z tym powiem? Teraz mi tak przyszło do głowy. Ostatnio też właśnie tam w Podróżach Mocy, bo na tej platformie tam sobie możemy też pisać i udostępniać różne rzeczy. No i też tam Discord jest w Podróżach Circle Mocy? teraz jest. Nie kojarzę. No fajna też platforma. I też pewna pani tam, Cecylia, umieściła taki post, że post i dodała link do tego materiału, że widzenie pozazmysłowe dzieci. I wiesz co? Mi zaraz się czerwona lampka zaświeciła. O co chodzi? No i zaczęłam słuchać tego pana, który ma swoje też dzieci i z nimi pracuje i u nich to właśnie odkrył. I robią takie badania, przeprowadzają, ale to nie jest nie doświadczenie, tylko to jest pewna sprawa. Oni ćwiczenia robią z tymi dziećmi, że uaktywniają w nich to widzenie pozazmysłowe. Bo wiesz, co się okazało? Że z każdym dzieckiem, z którym pracowali, w 100% u każdego okazało się, że każde dziecko to ma. A polega to na tym, że na przykład rzucisz kostki do gry na stół, takie proste, najprostsze ćwiczenie i zakryjesz później dziecku oczy i ono wie z zamkniętymi oczyma, gdzie one leżą i ci pozbiera dokładnie do woreczka. To takie proste. Później na przykład z kolorami, nie? Widzi i patrzy, że gdzie one są dokładnie. Zapamiętuje, to mało powiedziane. Ono po prostu wie, gdzie one są, bo ty możesz je pomieszać i ono będzie to widziało. Albo na przykład słyszałeś takie coś, że ktoś mówił, ja tam za murem widziałem, będzie taki napis, nie? Jakiś w kolorze różowym na przykład. Idą, jest taki, skąd wiedziałeś, nie? I to jest właśnie to widzenie pozazmysłowe. Te dzieci widzą i czują to. Nawet znają wynik matematyczny. Jeżeli widzą jakieś zadanie i cyfry i w ogóle, to oni już wiedzą, jaki będzie wynik tego. I naprawdę nauka tego nie potwierdza, bo to jest jakieś takie poza coś, nie? Więc oni mówią B i nie. Nie chcą go wspierać, nie chcą go tam finansować i w ogóle, a on już po świecie naprawdę dużo objeździł, dużo próbował kontaktów zdobyć. No niestety, nie. Ale on robi to sam i jego dzieci też uaktywniają, nawet przez WhatsAppa online po prostu, bo to jest możliwe. Naprawdę, to jest bardzo fajna ciekawe, sprawa. fajna i ciekawa. Będę musiał zgłębić z ciekawości temat. Też go zgłębiam i nie wiem, czy nie nawiązać kontakt z tym panem.
bo on bardzo by też chciał, żeby uczyć tego inne dzieci. Mhm. Jak ten pan się nazywa jeszcze raz? Nie wiem. O, Musiałabym okej. spojrzeć. No to dobra, to najwyżej napiszesz Podamy. w komentarzu pod tym filmem. Znajdę. Ale jak wpiszesz sobie widzenie pozazmysłowe dzieci, to tam już coś się A powinno... to jest Polak? Tak, Polak. Naprawdę z wieloma placówkami psychologicznymi też chciał współpracować, pokazać im to, że to tak działa, że to jest prawda, że no, na swoich dzieciach po prostu zobaczcie, co one potrafią, że to tylko wystarczy uaktywnić, bo my to wszystko mamy, bo umysł dziecka jeszcze jest taki czysty, nie? U dorosłych już to tak nie ma, ale u dziecka tak. I warto się tym zająć, bo to wiesz co, przekłada się później na przyszłość też. A nawet gdyby tak większość się na to zdobyła, to na przyszłość nawet pokolenia, bo oni i zaczęliby inaczej patrzeć na to, wiedzieliby inaczej, tak? Prościej może by było trochę. No nie będę się w to zagłębiać, bo aż taka mądra to nie jestem. Szkoda, że ten pan jest w Polsce, a nie w Holandii. Ale można to robić tutaj. Można. I wiesz co, i teraz mnie też zainspirowałeś i tak upewniłeś jeszcze do tego, żeby nawiązać ten kontakt Nie, z nim. czemu nie? No. On nawet prosił tam, bo kto chce, to można z nim nawiązać kontakt. No. No. Wiesz co robić. No tak, ja wiem. Dobrze, to może przejdźmy do już chyba w zasadzie ostatniego pytania tej części pierwszej. W części drugiej będzie dużo jeszcze innych pytań. Naprawdę? No, ja mam tu ich ponad 100. Ale nie bój się, na pewno nie W będę... końcu to jest w ogniu pytań, tak? W ogniu pytań, tak. Tak. Ale nie bój się, nie będę ci ich wszystkich Nie spłonę. zadawał na stos. To się wyda. Tak. Tak. Nie, zrobimy jakąś selekcję, bo to no, za długo by zeszło, gdybym chciał ci je wszystkie zadać. I jeszcze byś na pewno zmęczyła się nimi, więc nie będę ci tego Ciekawe robił. wyzwanie. Jakie marzenia i cele chciałabyś jeszcze zrealizować? Może takie, co masz na takiej liście w głowie, bądź może masz gdzieś zapisane, taka lista to do zrobienia. No to wydanie tej książeczki właśnie dla dzieci. A później to tak jeszcze, wiesz co, nie mam takich, bo ja to lubię tak działać spontanicznie. Ja nie mam żadnej listy, ja nigdy nie mam nic napisane, ja nie mam nigdy żadnego planu, ja po prostu działam taki spontan. Pojawia się jakaś taka myśl i działasz. No, do To ciebie, tak do ciebie jak też? z moim podcastem. No, też jest, nie? No. Albo teraz, albo wcale. Dobrze. No, bo wiesz co, jak ja bym miała miesiąc czekać na przykład, to ja nie wiem, czy ja doczekała, czy tak później przyjechała, chyba nie. Ale widzisz, dobrze A się może? Nie wstrzeliłaś, wiem. bo ja przez ostatnie chyba 3 czy 4 tygodnie w ogóle nie mogłem nagrywać, bo nie miałem ku temu okazji. Nie miałem żadnego wolnego weekendu, żeby No i nagrać. co? I tak nagle się pojawiłaś, ja mówię, akurat, no dobra, to mam wolny termin. Widzisz? A to nic nie dzieje się bez przyczyny. Ja tak Mhm. zawsze mówię. Śmieją się ze mnie dzieci, mąż. Tak w żartach się śmieją, nie? Ale ja zawsze to mówię. Nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko jest Dokładnie. po coś. Naprawdę. To, co nas spotyka, nawet ta choroba, która mnie spotkała, wszystko jest nam dane po coś. Osoba, którą spotykamy. A to też taki zbieg okoliczności, bo w ogóle napisałaś jakby w innym kontekście do mnie i to też właśnie wyszło, że Inner War Saga. No, bo wczoraj jeszcze oglądałam twój podcast Z z Barbarą. fajną dziewczyną, tak. I Wspominałem o tym. no, tam się dowiedziałam. Mówię, nie, już się nie mogę doczekać dzisiejszego podcastu. No i tak, i zobacz, i tutaj twoje kroki, moje kroki mnie tutaj skierowały, bo to też dzięki Sylwii. Ona tak działa. Ja mówię, dobra, to podeślij mi tam jakieś dane i zobaczymy, co tam jest. Ale to też jest po coś, nie? Bo ja tutaj też wysłuchałam z podcastu Marli, fotograf, pani fajnej. I też nawiązałam z nią kontakt. I
no to nie będę tutaj dużo mówić, bo jeszcze się nie spotkałyśmy. Miałyśmy dzisiaj się spotkać, ale no Marli po prostu dopadła ją no jakaś choroba. Może przeziębienie, może co, gorączka. W każdym bądź razie złe samopoczucie to też nie jest fajne. No i to spotkanie nam wypadło, ale nic nie jest bez przyczyny, bo wiesz, ja tak sobie myślałam, kto wie, a jakbym jechała na to spotkanie, a jakiś wypadek po drodze by był, to też się nic nie dzieje bez przyczyny, tak? Ładnie. Więc dobrze jest jak jest, spotkanie nam nie ucieknie, a poznałam ją właśnie na razie online i też będziemy fajny projekt robiły. Super. Będziemy. Bardzo dobrze. Trzymam kciuki w takim razie. Zobacz, gdyby nie ty, gdyby nie twój program, no to nie szłoby to dalej, nie kręciłoby Bardzo się w takim razie cieszę, że jestem tak zwanym zapalnikiem do innych działań. W końcu ogień. Ogień, tak, ogień. Fajnie, bardzo się cieszę, że też jakieś inne rzeczy budują się na tym podcaście też, także No, że łączy to też tak innych działa, ludzi. no. Fajnie. Fajnie, że to w tą stronę poszło. Oskar, uważaj, bo wiesz, w ogniu pytań, a ten ogień płonie, robi się pożar. Gorzej, jak wszystko spłonie, to już nie będzie co ratować, ale to zostawmy, żeby taki płomyczek Ale tam to gdzieś się wtedy tlił. będzie taka wizualizacja tego ognia i pożaru, że to będzie wow. No, o to chodzi. To na pewno. W takim, wiesz, cudzysłowiu. W tym ognistym nastroju przejdźmy do drugiej części. Czy ty w ogóle wiesz, co cię teraz czeka? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Bardzo dobrze. Czy nie bardzo dobrze, ale wytłumaczę. To są pytania tak zwane szybkie, ale nie musisz na nie szybko odpowiadać, nie musisz na nie krótko odpowiadać. Nie lubię takich. Możesz na nie odpowiedzieć jednym słowem, a możesz się rozwinąć. To już zależy od ciebie. Na pewno nie będę zadawał wszystkich pytań. Zrobię jakąś taką selekcję, po prostu takie, jakie uznam, że będzie fajne. No to takie zadam. To też bardzo spontanicznie. Się boję. No i cóż, jedne są łatwiejsze, drugie są troszkę trudniejsze, ale to zawsze każdy sobie z nimi radzi. No, innego wyjścia nie ma. Może powiedzieć weto i wtedy zadam inne pytanie. No, Okej. Dobra. Co motywuje cię każdego dnia? I tu też pamiętaj, liczy się pierwsza myśl. Wiesz, co robię? Otwieram oczy i mówię, jaki piękny dzień. Co miłego dziś mnie spotka. Czekam na te miłe rzeczy, które przyjdą każdego dnia. Nauczyłam też tego mojego wnusia. Piękny dzień. Co miłego dziś mnie spotka. Pochodź babcia, dostałem jakieś tam kredki. No, O, fajne, miłe. bardzo dobrze. No, trzeba się cieszyć ze wszystkiego. Jakie jest twoje największe marzenie? No to mnie zastrzeliłeś teraz. I wbaw. Na gwincie nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym teraz, bo tak dużo się działo w tym życiu ostatnich miesiącach, że te marzenia moje, które miałam na przykład o podróży, czy w ogóle, żeby tak zwiedzać jeszcze świat, to nawet się ich nie spodziewałam, a one przyszły, więc nie wiem. I na razie masz wszystkie zrealizowane, tak? Chciałabym najbardziej, żeby moje dzieci były szczęśliwe. Okej. No, naprawdę. Już marzenie. Masz jakieś swoje ulubione miejsce, ale w Polsce? Nie. Okej. Nie w Polsce. Polska jest pięknym krajem, ale ja nie mam tam. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Chyba największym osiągnięciu w życiu każdej kobiety, matki jest urodzenie dzieci. Tak myślę. Jestem z moich dzieci bardzo dumna. Cieszę się, że są. Aczkolwiek zawsze mówię, że dzisiaj gdybym jeszcze raz miała to, znaczy nie przeżywać, tylko podejść do tego jeszcze raz, to wolałabym nie mieć. Chociaż one wiedzą, że ich kocham i tak dalej, ale mam nadzieję, że mnie rozumieją, o co mi chodzi. Po prostu ten świat tak zmierza w takim tempie, nie wiem sama do czego i po prostu jest mi szkoda tych dzieciaczków. Mówię od małych już tak, nie?
tak muszą się naprawdę natrudzić, namęczyć, żeby w To tym taka życiu... niepewna przyszłość. No tak, właśnie pod tym względem, nie? No ale no, ten świat tak funkcjonuje, taki jest i teraz wiem więcej na ten temat, że no po coś tutaj też jesteśmy i doświadczamy tego w naszych ciałach, tak? Tego życia. Więc staram się już teraz patrzeć na to troszeczkę inaczej. No ale to jest takie wiesz, szkoda mi jest. Ja jestem taka empatyczna i taka wrażliwa pod tym względem, że no szkoda mi jest, jak widzę, jak ktoś tak bardzo nieraz cierpi, męczy się i musi zabiegać o tyle i to tak później ciężko tak życie wygląda. Może z tego względu, że my mieliśmy tak nie za łatwo i może też czułam się wypalona, wyniszczona. No i chyba stąd może taki pogląd. No ale tak mówię, jak czuję. Gdybyś miała napisać o sobie książkę, jaki by miała tytuł? Pierwsza myśl. Czy na PGR-u? O. Takiej chyba nie było jeszcze książki. Na pewno nie. Przynajmniej nie kojarzę. Może z PRL-u, tak, ale nie z PGR-u. Czy masz jakieś rytuały, techniki, sposoby, które pomagają być ci zmotywowaną i produktywną każdego dnia? Ostatnio tak, bo się tego nauczyłam i to są krótkie takie te skróty medytacji właśnie z podróży mocy. Bo one naprawdę dają siłę i spokój wewnętrzny. Tam też są jakieś takie kotwice, że robisz jak w Inner War Saga, czy... Wiesz co, nie, tam sobie podajesz intencje po prostu. Ale to też jest taki właśnie spontan, co pasuje do mnie, bo to, co ja sobie pomyślę, to, co jest, to po prostu się dzieje. Każdy z nas jest inny i każdy do siebie po prostu wszystko dostosowuje i odbiera we własny sposób. Czy jest jakieś słowo, które denerwuje cię najbardziej? Nie lubię, jak ktoś nadużywa przekleństw, ale sama nieraz też się To wkurzę, każdemu się zdarza. to wiesz, to tak przeklniesz nieraz, nie? Ale nie lubię, jak ktoś przeklina tak żywa. Co drugie słowo. Mhm. Bardzo brzydko, nieładnie. Opisz siebie 3 słowami. Empatyczna, wrażliwa i super babka. W jaki sposób najczęściej marnujesz czas? O, chyba jak oglądam coś tam na jakiejś tam platformie telewizyjnej. Nie robimy reklamy. Proszę, nie robimy reklamy. Okej. No. Co jest twoją największą słabością? Podjadanie słodyczy czasami. Próbowałam się tego oduczyć. Trochę mi wychodziło. Teraz staram się też ograniczać. Ale czasami, wiesz, tak jak już nieraz wyjdzie taka ochota, no to sobie zjem tam się mleczko jakieś fajne. Albo sobie racuchy usmażę. Takie drożdżowe. Ojejku, jakie dobre. Co byś zrobiła, jakbyś nie miała nic do stracenia? Usmażyła racuchy. Nie, no co ty. A co tam, nie mam. Nie wiem, co by to było. Nie mam pojęcia. Okej. Nie zastanawiałam musi się po nic tu prostu nad przyjść. tym. Ale na pewno coś bym zrobiła, gdyby coś przyszło. Bo ja lubię spontan. Jakie jest najlepsze wspomnienie z twojego dzieciństwa? A ja nie mam takiego. Nie, jest. Jak tata mnie zawoził na wakacje do babci. Na wieś gdzieś? Do jego mamy, tak na wieś. My też ze wsi, z PGR-u. Mhm. Ale ja jeździłam do babci, mamy mojego taty. Tam były fajne wakacje, tam się czułam też dobrze. Lubiłam tam jeździć. Tak, to jest to. Masz Jeszcze, jakieś- Poczekaj, jeszcze sosy grzybowe mojej drugiej babci, ta, która z nami mieszkała. Teraz tak jesień grzyby mi przyszły na myśl. I dzisiaj jeszcze mężowi w aucie o tym opowiadałam. Mówię, jakie babcia robiła dobre sosy. Babcia Mariancia. No, takie Z tymi grzybami w smaczne. Holandii to tak trzeba uważać z tego, co słyszałem. To znaczy uważać? Także tutaj zbieranie grzybów jest... Karalne. Tak. Mhm. Ale ich nie ma nawet.
Nie wiem, bo tu w ogóle Nie ma. lasu koło mnie nie ma, żeby sprawdzić. Nie ma, ja chodziłam w Belgii, jeszcze tak są gdzieś tam, Może w ale, Niemczech gdzieś tam ale w Niemczech też nie wolno. też? Mhm. No do Polski jechać na grzyby. No, najlepiej. Szkoda, że babci już nie ma, bo zawsze na jesień były. Ale sos możesz zrobić. Tak, robię. A wiesz co? Mój starszy brat ostatnio powiedział, jak ci przywiozę kurki z Polski, bo był niedawno w odwiedzinach, pierwszy raz u mnie w Holandii z moją bratową i z synem dorosłym. I mówi, przywieziemy kurki. Zrobisz sos tak jak babcia? No postaram się. No i wiesz co mi powiedział, że on nie smakuje tak jak od babci. No, O, nieładnie. no ale dobrze, bo był szczery przynajmniej, ja to doceniam. No tak, tak. No ale mu powiedziałam, że wiesz, to nie ta śmietana, to to nie to. Tak, kiedyś śmietana była lepsza. No, na pewno. No, także to. Jakie są 3 rzeczy, których się nauczyłaś w ostatnim roku? O. Słuchać siebie. Nauczyłam się też, jak być bardziej pewną siebie. No i a to się wiąże też z innymi tematami. No ale co jeszcze? Co się nauczyłam jeszcze? Trzecia rzecz? No, mogą być 2. Mogą być 2? Mogą być 2. Na pewno więcej się nauczyłam, tylko wiesz, teraz tak w tym ogniu pytań, nie? Wiem, To tak wiem. wszystko Ciężko ucieka. tak sobie No. przypomnieć. No. A co cenisz w swojej obecnej sytuacji? Czyli co cenisz najbardziej w swojej? Stabilizację, którą mamy tutaj, bo mamy własny dom właśnie, który kupiliśmy. Też ci to powiem, bo to jest ciekawe. Gdy moja siostra umierała, to ona zmarła w czwartek 18 czerwca, a 19 czerwca otrzymaliśmy klucze do naszego domu. I to było taka radość ze smutkiem. Już tej radości tak nawet nie było. No to tak to wyglądało. I dlatego mówię o tym domu, bo czuję teraz taką stabilizację, bo mamy ten dom i to jest coś mojego i ja się czuję w tym domu dobrze, bezpiecznie i spokojnie. Piękny, no na swój sposób, tak? Jest to taki azyl, do którego wracamy. Bezpieczne miejsce. Tak, kiedyś marzyłam bardzo, bardzo, żeby mieć swój domek. Mały chociaż, z ogródeczkiem. A teraz mam duży, z ogrodem. Cieszę się i to sobie bardzo cenię, bo to jest naprawdę ważne, ta stabilizacja, nie? Jaką masz. Gdybyś miała dodatkową godzinę dziennie, na co byś ją przeznaczyła? Na pewno na naukę. Ale nie potrzebuję akurat ja, w moim przypadku. Wszystko dla mnie jest okej. W wykonywaniu jakiej pracy byłabyś zupełnie do niczego? Na pewno praca przy komputerze. Zbyt nudna? No za długo, to też trzeba mieć cierpliwość i w ogóle jak ja bym miała się tak nie ruszać, tylko siedzieć i czuć ten ból kręgosłupa i wszystko to i wpatrywać mój wzrok w coś na tym monitorze, to nie, szału chyba bym dostała. Na pewno nie. Nie to. Czego najbardziej nie chcesz przegapić w swoim życiu? Oj, najbardziej nie chciałabym przegapić rozwoju mojego wnusia. Mhm. Najbardziej. Ja w ogóle bardzo chcę chłonąć każdy moment z nim. I jak przyjeżdża Czyli do wnusia nas... to takie oczko w głowie, tak jak to się mówi. No, do zwariowania. A kiedyś mówiłam, zanim się urodził, tylko niech nie mówi do mnie babcia. A teraz może mówić jak chce i w ogóle mamy taki codzienny kontakt przez WhatsApp, czy ten Meet, czy w ogóle rozmawiamy, bawimy się. Jak nie idzie do przedszkola, bo jest chory, to wtedy kilka razy dziennie dzwoni po godzinę, półtorej, czy tam. No i bawimy się, wymyślamy. On oczywiście ustawia swoje ciężarówki i jeździ w trasę, tak jak tata. No i fajną nazwę. Ostatnio nowa miejscowość w Polsce powstała, wiesz? Jaka?
Często-Gdańsk. O, No, Częstochowa i Gdańsk, bo to taka trasa, wiesz, jest z Częstochowy do Gdańska, no i później tam jeszcze nie. No, fajne rzeczy są. czy jest ktoś, kogo uważasz za swojego mentora? No. No, obecnie to będzie Artur Sołtys, nie? Eckhart Tolle, Mhm. Potęga teraźniejszości. tak. I nie tylko. I powiem ci, że ten ten facet po prostu bardzo mnie urzekł swoją historią i swoim życiem i tym, co osiągnął i tym, co ma do przekazania. Cenię to sobie bardzo. Kiedy pierwszy raz uświadomiłaś sobie, że nie jesteś dzieckiem? Jak mama zmarła. Bo w tym momencie powiedziałam sobie, ja już nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę zrobić. Co się stało? Jej nie ma. No i trzeba było wtedy dorosnąć. Ale to w momencie. W jednym dniu. Wiesz coś o tym, nie? Też tak masz? Też tak myślisz? Też to był chyba taki moment właśnie, że przełomowy, nazwijmy to. No. Że u mnie ten proces trwał, bo moja mama była w śpiączce, więc praktycznie przez pół roku leżała w szpitalu. A że była w śpiączce, no to żadnego nie było z nią kontaktu. Więc to już jakby byłem gotowy na to, co pewnego dnia nadejdzie. Nie? Gotowy chyba nigdy nie jest się gotowym, to tak ale... tak sobie tłumaczyłem. No. Myśli przychodziły takie, nie? Że może to się stać w każdej chwili. W naszym przypadku to nie było, że tak z dnia na dzień, po prostu niespodziewanie, tylko raczej to był proces. Ale jednak to boli a tym bardziej jeszcze, zresztą każde dziecko potrzebuje matki, bez dwóch zdań, ale taki okres dorastania, dojrzewania, w ogóle zmiany zachodzą, tak, hormonalne i tak dalej. No i to później takie różne decyzje się podejmuje, no bo już musisz, no bo kto za ciebie podejmie? Już nie pójdziesz do nikogo i nie powiesz, nikt cię nie zrozumie tak jak mama. Z nami była babcia, Mariancia mówię, na nią Mariancia, bo Marianna miała na imię. Ona długo jeszcze z nami żyła i była. I ona jest dla mnie też takim bohaterem, taką bohaterką, bo swoje przeżyła w życiu, doświadczyła bardzo wiele cierpień i jeszcze z nami była i podziwiam tą kobietę naprawdę. No, za to, że tak dała radę jeszcze nas tak podciągnąć, nie? Trochę w tym życiu. Kto jest dla ciebie najważniejszy na świecie? To dzieci. Na pewno dzieci. Jak chciałabyś, żeby inni ludzie cię odbierali? Jako fajną, ciepłą kobietę. Dobrą, serdeczną. Ale i tak mnie chyba tak odbierają. Teraz to już nawet aż tak bardzo mi nie zależy, jak ktoś miałby mnie odbierać. Aczkolwiek zależy mi na najbliższych, tak? Na dzieciach, na rodzinie, na mężu, żeby to oni właśnie jakoś tak odbierali mnie tak jak najlepiej. Ja bym chciała być dobrą mamą, dobrą żoną, dobrą babcią. Powiedz mi, czego uczy cię udział w tym podcaście? Tego, uczy mnie udział w tym podcaście, tego, że można z życia zrobić sukces. Bo to wszystko jest takie doświadczenie, takie udowodnienie tego, że możesz. Możesz. Każdy może. Bo jak wspomniałam wcześniej o Eckharcie Tolle, nie wiem jak to powiedzieć, wymówić, to podczas pierwszej autohipnozy takiej, którą tam z Pawłem, która była tam przeprowadzana, tak, na tym pierwszym webinarze, to
do mnie przyszło właśnie takie coś, że ja jestem też na podium, że rozmawiam z nim przy kawie, przy stoliku. Oskar, Ciekawce. przy kawie. Chciałam tego, nie wiem, to też wszystko wynika z tego wewnętrznego dziecka chyba później. Że chcesz coś osiągnąć, może osiągnąć. Nie dla ludzi, tylko dla siebie, wiesz, czy ja potrafię. Czy ta dziewczyna z tego PGR-u, to ona może coś, czy nic nie może, nie? Czy lepiej niech tam siedzi i nie ma nic do powiedzenia. Teraz to bym się chyba udusiła z tym. Nie móc przekazać nic światu. Dlatego cieszę się i jestem ci wdzięczna za ten podcast, bo to jest coś wspaniałego. A być może ktoś też będzie oglądał to, ktoś coś dla siebie z tego wyniesie. Cokolwiek by to miało być. Każdy coś innego dla siebie. Oczywiście. To byłabym bardzo szczęśliwa, że choćby w taki sposób mogłabym komuś pomóc. Że można, naprawdę można ze swojego życia zrobić sukces. Tylko trzeba chcieć. Nikogo na siłę nie zmusimy Tak, do ale niczego. też pamiętajmy, że tak, nic na siłę i że to wszystko przychodzi do nas W odpowiednim momencie. w odpowiednim momencie, bo przecież pół roku temu bym o tym nie pomyślała, albo gdzieś tam kiedyś też na pewno nie. No, a teraz to się dzieje i to się tak, mogę powiedzieć, samo napędza dzieje. Nie? Krok za krokiem wszystko się tak ładnie układa. Ja się bardzo z tego cieszę, naprawdę jestem szczęśliwa. To może tą myśl przekształćmy dalej, bo w zasadzie już możemy powiedzieć, że wszystkie te pytania już przewertowaliśmy. Jak zbliżając się do końca, czy właśnie chciałabyś podzielić się jakąś taką złotą myślą, czy czymś motywacyjnym, czy jakimś podsumowaniem dzisiejszej naszej rozmowy, którą chciałabyś przekazać widzom, osobom słuchającym nas? Tak, Śmiało. powiem krótko. Żyj tu i teraz. Tak niewiele, a tak wiele znaczy. Mhm. Bardzo wiele to znaczy. Tak zastanówmy się nad tymi słowami. One mają potężną głębię. Mają. I ja z perspektywy czasu patrząc, to no jeszcze chociażby 5-10 lat temu w ogóle bym, no żyj tu i teraz. No. Żyję, no. No, ja też. Dlatego napisałam tą książeczkę, bo to też do tego można podciągnąć, że tak, no, tam jakaś dusza, tam jakoś coś tam, a to nie umieramy, albo nie wiadomo co się dzieje, a jeszcze nikt nie przyszedł i nic nie powiedział. Nie, to trzeba może jakoś inne słowa ubrać, albo głębiej się nad tym zastanowić, jak to przekazać i jak to wszystko wygląda, nie? Ja widzę siebie sprzed paru lat, który jakby włączył ten podcast, to by stwierdził, jak pierdoły gadają i bym wyłączył. No. A jak myślisz, Oskar, bo to jest tak dużo czasu, nie? No ja akurat posłuchałam. Dobra, są osoby, które też słuchają. Myślę, że to nie jest za długi czas na słuchanie tego? Ktoś ma posłuchać, to i tak posłucha. I bardzo dobrze powiedziałeś. No. Brawo. Jak będziesz tak myślał, to będzie bardzo dobrze. Tego ci życzę. Nikogo nie można też zmusić, żeby cały odcinek wysłuchał. Ten, kto ma na ten odcinek trafić, to i tak trafi i go Czekałam wysłucha. na taką odpowiedź z twojej strony. Byłam ciekawa, co powiesz. Nie było to ustawione. No nie. No. Nie. Nie było to ustawione. Dobrze, zmierzamy powolutku do końca. Dziękuję ci bardzo, że przyjechałaś przez drugi koniec Holandii, na drugi koniec Holandii. Co prawda 200 kilometrów tylko, ale zawsze to coś. Fajnie, że w ogóle się odezwałaś do mnie, że chciałabyś wystąpić. Szukam takich osób, bo sam nie mam czasu za bardzo na szukanie, dlatego jeżeli ktoś kogoś poleci, bądź sam ktoś zgłosi z jakąś fajną historią, z czymś, czym chciałby się podzielić, to zawsze mile widziane są takie osoby. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o dzisiejszej rozmowie. Czy was zainspirowała? Jeżeli tak, to w czym? Może się czegoś nowego dowiedzieliście? Też jestem ciekawa. No właśnie, dajcie Też znać. jestem ciekawa.
I też Oskar, bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie, bo to dla mnie bardzo wiele znaczy. Bardzo wiele. To jest naprawdę fajne doświadczenie. Polecam. A ja zapraszam. Polecam bardzo. Dziękuję Super bardzo. się z Tobą rozmawiało i no fajnie. Fajnie było. Bardzo fajnie i miło spędzony czas. Na pewno. Bardzo się cieszę w takim razie. Pożyteczny jeszcze, nie? Oczywiście. Rozwojowy oczywiście. i tak dalej. No, to można by jeszcze dalej rozmawiać. Dobra, gasisz ten ogień? Gaszę ogień. Widzów zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia łapki w górę, do zostawienia komentarza i widzę się z wami w kolejnym odcinku, który będzie za pewne dni. A tobie dziękuję raz jeszcze. Ja również Tobie dziękuję.